Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i nasz gość, pan doktor Piotr Napierała. Dzień Dzisiaj dobry, cześć. wywiad. Cześć Piotrze, zdecydowaliśmy przejść na ty, a więc taka będzie dzisiejsza formuła, tak jak zresztą większość naszych formuł, jeżeli chodzi o zaproszonych gości. A my sobie, słuchajcie, dzisiaj poopowiadamy na dosyć ciekawy temat, czyli polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji. I większość tutaj tych tematów i pytań będzie w tym obszarze, natomiast na sam koniec pozwolę też zadać te pytania wybrane, jeżeli chodzi o widzów, które prosiliście, żeby Piotrowi zadać, no i wtedy to będzie ta ostatnia część. A my zaczynamy, słuchajcie, oczywiście od podziękowań za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, lajkujecie. Zapraszamy na kanał Piotra, bo część być może nie zna, część też pytała się, kim jest Piotr i pewnie od tego byśmy zaczęli, bo można powiedzieć, że osoba, jeżeli chodzi o YouTube'a, dosyć znana, kontrowersyjna, ale mająca, jak dla mnie, niespożyty wachlarz wiedzy, doświadczenia, umiejętności, znajomości języków. No i też chciałem Ciebie zapytać, jak Ty siebie postrzegasz? Jako kto? Jako historyk, jako YouTuber, jako wykładowca? No ja jestem tymi wszystkimi trzema oczywiście. Mój kanał na początku on powstał już właściwie w 2009 lub 2010 roku, sam już nawet nie pamiętam, jestem na YouTubie od nie wiadomo już jak długiego czasu, natomiast przez wiele lat to była właściwie tylko taka hobbystyczna strona, gdzie ja przedstawiałem Teatrum Illuminatum, czyli teatr, który robiłem, historyczno-polityczny, który robiłem z kolegą ze studiów, który znamy się już 22 lata chyba, także to już jest i nadal robimy co jakiś czas te teatry. Natomiast w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że w przeciwieństwie na przykład do anglojęzycznego, czy niemiecko, czy francuskojęzycznego YouTube'a jest taka bardzo wyraźna nierównowaga w internecie i w ogóle, znaczy w YouTubie i w ogóle w internecie trochę taka była wtedy, że tak jak na przykład o Adolfie Hitlerze mamy bardzo ciekawe, wyważone filmy w języku polskim, jakieś tłumaczenia najczęściej brytyjskich i amerykańskich filmów, czy niemieckich, ale tak czy inaczej jakieś wyważone materiały, także robione przez Polaków po polsku od początku. Natomiast na przykład o Winstonie Churchillu są filmy takie, które pokazują tylko jakoś jego negatywną stronę i żeby obejrzeć coś normalnego o Churchillu na przykład, no to trzeba znać angielski albo francuski, albo niemiecki. No i stwierdziłem, że tak sytuacja nie może wyglądać, dlatego zacząłem po prostu masowo tworzyć filmy typu komentary, jak to się teraz ładnie mówi, no i w ten sposób mój kanał urósł i ma całą masę tych filmów. To ma swoje oczywiście wady, bo ludzie nie mogą znaleźć filmu na interesujący ich temat, ale wtedy myślałem o tym po prostu, żeby była jakaś kontra do głupot, które się opowiada w polskim internecie i te głupoty zawsze szły w tą samą stronę. Zawsze szły w taką stronę, że generalnie zamordyzm jest mniej więcej okej. Demokracja liberalna i Zachód to w ogóle, nie wiem, 10 lat temu się skończyły, bo Arabowie podbili ten Zachód i mniej więcej coś w tym stylu, że oświecenie to jest bardzo kontrowersyjne, natomiast inkwizycja wcale nie zabiła tylu ludzi, ilu się mówiło, tak i tak dalej. Zawsze to szło w taką stronę, ja to nazywam katonazizmem. Katonazizm, dużo rusofilii, z którą też walczycie i co bardzo cenię też u was, że walczycie z tą rusofilią i zamordyzmem. No i to generalnie cały YouTube wyglądał tak, jak wygląda Piotr Zychowicz na przykład, który robi wyważone programy i wyważone książki o Niemczech hitlerowskich, natomiast oskarża współczesne Niemcy o nie wiadomo co. Nie lubi Churchilla bardziej niż Adolfa, to widać i coś jest tu grubo nie tak. Więc dawniej cały polski YouTube
polskojęzyczny YouTube był jednym wielkim Piotrem Zychowiczem. No i mam nadzieję, że dzięki mojej aktywności jest trochę mniej jednym wielkim Piotrem Zychowiczem. Także dzięki waszej aktywności oczywiście też, ale mam wrażenie, że byłem trochę pionierem w tej kontrowaniu zamordyzmu na YouTubie i tak siebie postrzegam. To oczywiście nie znaczy, że nie doceniam pracy innych albo mam jakąś megalomanię na zasadzie, że ile to ja nie zrobiłem w tej sprawie, ale przynajmniej staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było i w ten sposób narobiłem sobie mnóstwo wrogów, którzy opowiadają różne głupoty o mnie, no ale to już trudno. Natomiast tak, no postrzegam siebie jako kogoś, kto po prostu stwierdziłem, że nie może być zgody na taką sytuację, że ludziom podawana jest taka prawacka najczęściej zamordystyczna propaganda do uszu i nie ma żadnej kontry i że naukowcy tak jakby ich to nie obchodziło, robią tam te swoje konferencje, czytają gazety i coraz mniej ludzi czyta gazety, więc tworzy się taki drugi świat informacyjny, a właściwie dezinformacyjny, w którym to, co zamordystyczne jest dobre, a to, co jest demokratyczno-liberalne jest zawsze złe. No i po prostu przeciwstawiłem się temu i tak to mniej więcej wygląda. Także uważam siebie za takiego, w Szwecji jest takie powiedzenie Volksbildare i to jest bardzo pozytywnie nacechowane wyrażenie, czyli kogoś, kto bezpośrednio mówi do ludzi i stara się jakoś tam ich oświecać, dostarczać kontekstu, czyli ja mam wrażenie, że robię to, co intelektualista powinien robić i uważam za skandal, że tak mało ludzi to robi. Także no, powiedzmy, coś takiego. To tak tytułem wyjaśnienia, my nie walczymy z rusofilami, nam się nie podoba obecny reżim rosyjski. Uważamy za szkodliwy dla przede wszystkim Rosjan, jak i dla pozostałej części świata, bo ze swojej strony wielokrotnie powtarzałem, że ja nie widzę modelu rozwojowego Rosji, tak? A tego najbardziej chyba brakuje i to powoduje to, że Rosja popada w coraz większą dyktaturę i i dzieje się, i morduje ludzi, tak? I to nie służy Rosjanom moim zdaniem, tak? To tak. Nie, jasne. Ja miałem na myśli to nie jest tak, że jeżeli ktoś systemu lubi politycznego Rosji, kulturę Rosji kocha i zresztą też mówiłem, ja mam też rodzinę w Rosji, część mojej rodziny tam mieszkała, czy tam mieszka, a więc ja rozumiem i to nie jest tak, że wszyscy Rosjanie kochają Putina, natomiast ten reżim jest szkodliwy przede wszystkim dla samych Rosjan, to nie prowadzi do niczego dobrego, tak? No i to tak tytułem wyjaśnienia, a my sobie... Dobrze, ale ja chciałbym się odnieść do tego. Oczywiście ja nie mówię, że walczycie z kulturą rosyjską czy coś takiego. Nie, miałem na myśli po prostu rusofilię polityczną, tak? Ja na przykład też lubię Gogola poczytać albo Czechowa. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten system aktualny, jak określiłeś, no niestety Rosja w zasadzie ma cały czas taki system. Czy to jest car, czy to jest Stalin, czy to jest Breżniew, czy to jest Putin, to jest właściwie Rosja w zasadzie miała tylko dwa momenty w miarę normalnego systemu. To jest, nie wiem, caryca Katarzyna w jej lepszych latach i początek Jelcyna, no i to właściwie tyle. Więc w zasadzie Rosja zawsze reprezentuje ten system, więc w tym sensie to się trochę nakłada na kulturę. Tak, tu akurat też zgoda. Tych przejawów demokracji w Rosji nie było, no ale to też słuchałem Ciebie, często mówiłeś o cywilizacji, tak, czyli Rosja jednak reprezentuje, możemy się z tym zgadzać lub nie, jakąś cywilizację, miała przynajmniej kiedyś pomysł, mówię, ten model rozwojowy jeszcze kiedyś widać było, że był, obecnie uważam, że go nie ma, on jest szkodliwy. Natomiast my też, słuchaj, sobie przejdziemy bo tu też powiedziałeś, że twoimi ulubionymi chyba formatami, tak jak rozmawialiśmy przed programem,
są te formaty wielkich postaci historycznych, nie ukrywam, że moim również. Czy są jeszcze jakieś formaty z Twojego kanału, które lubisz i co daje Ci siłę w tak łatwym wypowiadaniu się na temat innych osób? W łatwym wypowiadaniu się na temat innych osób to nie do końca rozumiem. No, osoby są. To zaraz doprecyzuję. Na temat ich poglądów, tak? No bo masz tutaj swobodę, tak? Jeżeli chodzi o krytykę, czy tak jak postaci. Mówiłeś tutaj, jeżeli chodzi o polski YouTube, tak? Czy polskich polityków. No zupełnie troszeczkę przynajmniej odrębną od tego, co my staramy się robić, nie? I pytanie jak gdyby, co Ciebie motywuje, tak? Do tego. Tutaj jest kilka kwestii tak naprawdę w tym pytaniu, bo po pierwsze, no teraz rozumiem, co masz na myśli dopiero jakby teraz. Jest jakby kilka spraw w tym pytaniu. Znaczy, jeśli chodzi o ulubione serie, no to ja zawsze najlepiej się czuję w historii. Historia też musi być odkłamywana, tak samo jak polityka. Przez to, że działa się wcześniej, to jest jakiś taki większy dystans z mojej strony też i w ogóle, no trudno, żeby nie był, prawda? Chociaż oczywiście no, mamy politykę historyczną i mówi się głupoty o Polsce sarmackiej na przykład i tak dalej, ale że nie była taka zła dla chłopów albo coś tam, bo nie wiem, w ogóle absurdalne rzeczy się mówi. Natomiast jeśli chodzi o konkretne osoby, no to domyślam się, że chodzi Ci głównie o krytykę takich osób jak Ziemkiewicz, czy Bartosiak, czy Zychowicz. No to wynika z tego, że te osoby niestety, tacy, oni wszyscy mają jedną wspólną cechę, to są nacjonaliści, którzy mówią Polsce, że Polska jest ważna i że to, co Polska robi, jest ważne, chociaż tak nie jest. Nie jest tak specjalnie. Polska jest krajem średniej wielkości i nigdy nie była imperium. Jesteśmy wannabe imperium, natomiast chcielibyśmy być imperium i oni dają właśnie takie złudzenie, że w jakiejś innej konstelacji ewentualnie byśmy mogli mieć, więc mówią ludziom to, co oni chcą usłyszeć, co uważam za wysoce niemoralne, bo intelektualiści są od tego, że mówić tak, jak myślą, że świat wygląda, a nie od tego, że mówić ludziom to, co chcą usłyszeć. To jest działalność marketingowa, jakaś bardzo szkodliwa moim zdaniem. Robienie ludziom wody z mózgu. No i inna rzecz jest taka, że wiele tematów jest kojarzonych tylko dlatego, że w ogóle podnoszą je na przykład ci trzej. I wtedy znacznie łatwiej jest odnieść się do jakiegoś problemu, krytykując ich poglądy, niż mówiąc na ten temat zupełnie obok. Ale i tak naprawdę w momencie, kiedy tego było już za dużo dla moich słuchaczy, to zrewidowałem to trochę i zacząłem mówić bardziej o tych problemach niż o tych osobach. Ale na początku było trochę tak, że te osoby wymienione właśnie podejmowały te tematy i były od razu kojarzone z pewnymi tematami. Więc żeby w ogóle wywołać jakąś dyskusję, to ich skrytykowałem, zwłaszcza, że niektórzy z nich mieli status takich świętych krów trochę, że owszem, gdzieś tam daleko w świecie gazet papierowych, jakaś wyborcza tam, czy jakakolwiek inna gazeta dla ludzi powyżej 50, którzy jeszcze czytają gazety papierowe, no, wyrażą zaniepokojenie tak, tym, co robią Ziemkiewicz czy Zychowicz, ale to jest za mało, to musi być w tej przestrzeni internetowej, bo tutaj chodzi o to dostarczenie kontekstu dla przyszłych pokoleń też i tak dalej. Wydaje mi się, że ta strona moja, czyli liberalna, za mało robi w tych sprawach i generalnie nawet jak oni przemawiają, jak kultura liberalna na przykład przemawia w internecie, to jest jakaś dyskusja gdzieś tam w chmurach, oparach wzajemnej doskonałości i tak dalej. To w ogóle nie jest taki sposób, który można kontrować trochę nacjonalistyczne i zamordystyczne poglądy, pseudoimperializm polski i tak dalej. Tak uważam. Dobrze, jeszcze do tych tematów wrócimy, bo będę chciał siebie zapytać o autorytety, jak to wygląda. Natomiast przejdziemy sobie do polityki zagranicznej, ale na sam początek Rosji, bo myślę, że to
dobrze porozmawiać, żeby słuchaczom i widzom dać właśnie spojrzenie, jak ty widzisz politykę zagraniczną Rosji, bo zanim przejdziemy do polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no trzeba jednak moim zdaniem powiedzieć, co Rosja chce, albo inaczej, nie Rosja, tak, obecny reżim chce osiągnąć. I tutaj zacząłbym od pierwszego pytania, jaki jest cel, a my używamy tego sformułowania rosyjskiego, jak wolisz możemy mówić wojny, specjalnej operacji wojskowej. Co tak naprawdę reżim chce uzyskać, po co została ona uruchomiona, no i jaki tego efekt może być? I ja myślę, że Putin liczy na to, że Zachód, w tym także i Polska, i Stany Zjednoczone, i mocarstwa europejskie, regionalne, po prostu znudzą się tą obroną Ukrainy albo też druga możliwość, nie ma pomysłu, jak wybrnąć z tej sytuacji, bo właściwie z takiej sytuacji, w jaką on w tej chwili się wpakował, nie da się wybrnąć tak naprawdę. Jest ogromna wrogość między Ukraińcami i Rosjanami, nie tylko elit, tylko zwykłymi ludźmi, bo to widać w tym, co mówią Rosjanie i Ukraińcy o tym konflikcie zbrojnym, no to moim zdaniem on po prostu może najzwyczajniej w świecie nie wiedzieć, jak z tego wybrnąć. Myślę, że on liczył na to, że Chiny go poprą, że stworzą mu jakieś inne kanały finansowania bankowego systemu i on naprawdę na to liczył, a okazało się, że Chiny przypomniały sobie, że tak naprawdę ich gospodarka rośnie na montowniach dla Zachodu i sprzedaży Zachodowi swoich produktów rozmaitych, zabawek, laptopów i tak dalej. No i w związku z tym Chiny go nie poparły wprost, tylko gdzieś tam cichaczem jakieś pojedyncze sprzęty mu wysyłają, trochę pieniędzy pewnie, na pewno też. No zostało już nawet udowodnione, bo to jeszcze tak gdzieś parę miesięcy temu to mogło być w sferze spekulacji, że Chiny wspierają Rosję. Chiny oczywiście wspierają Rosję. Wszystkie te zamordystyczne państwa się nawzajem wspierają. Kiedy była arabska wiosna, to panowała panika na Kremlu, panowała panika w Pekinie. Oni wiedzieli, że może się okazać nagle, że świat chce jednak demokracji i liberalnej demokracji, jeszcze w dodatku nie takiej tureckiej, gdzie się szczuje ludzi na Kurdów i tworzy się próg wyborczy 10% i fałszuje się informacje i tak dalej i zastrasza ludzi, tylko takiej naprawdę demokracji. No i wtedy oczywiście Chiny wspierają Rosję, tylko nie mogą tego zrobić tak otwarcie. To strasznie idzie zabawnie w kontrze co do tego, że ludzie niektórzy głoszą, że Chiny są rozdawającymi karty w polityce międzynarodowej dzisiaj, kiedy oni muszą tak naprawdę ogon włożyć między nogi i tak naprawdę iść bardzo, bardzo ostrożnie. I to też pokazuje, że na przykład Rafał Zaorski czy ja mieliśmy rację, że Chiny zmierzają ku upadkowi jeszcze zanim ta giełda im tam mocno trwale upadła, bo to jest no, od 3 lat, nie? Już spadają im obroty giełdowe. Od 2, także... tak. Natomiast bardzo ja bym akurat takiego, tak. że idą ku upadkowi, to myślę, że tak, mają problemy. Ten konflikt, ja wielokrotnie mówiłem, nie pomaga rozwiązać te problemy, a wręcz utrudnia. Ale też trudno jest nagle poprzeć Zachód i USA, więc też taki dylemat trudny. Natomiast jeszcze wróćmy do tych celów. No wyobraźmy sobie, że no właśnie, co jest celem, bo nawet jeżeli słuchaliśmy wywiadu wczorajszego sprzed kilku dni z Putinem, który był fatalny PR-owo i w całej Rosji wszyscy się zastanawiają, jaki był cel i nikt chyba do końca nie wie, bo Putin znowuż się o własne nogi gdzieś zaplątał. Tak jest moje zdanie. I co Putin chce osiągnąć? Bo trudno sobie wyobrazić, że podbije całą Ukrainę i osiągnie to maksimum. Co będzie takim celem dla Rosji, że może powiedzieć, OK, to jest sukces i faktycznie to będzie sukces. I co dalej? Bo wiesz, bo można powiedzieć, OK, w którymś momencie ta wojna się zakończy. Tak jak każda wojna się w którymś momencie kończy. Być może, tak jak ty mówisz, Zachód się z tym już zmęczy. Ale co dalej? Co jest jak gdyby celem takim nadrzędnym według ciebie, który przyświeca obecnemu reżimowi?
To znaczy, no, jak mówi zawsze Stanisław Michalkiewicz, oni mi się nie zwierzają, tak, więc ja nie wiem. Stanisław Michalkiewicz zawsze tak mówi, po czym mówi to, co mu się tam wydaje i tyle, co by chciał, żeby było raczej niż co jest, bo Stanisław Michalkiewicz to też jest part of the problem. Ale podoba mi się samo powiedzonko i też go używam. W każdym razie powiem tak, ja myślę, że Putin liczy na to zmęczenie, że Putin liczy jeszcze na, być może zrobi to, przed czym, bo w Polsce się mówi zawsze, że te państwa typu Holandia, Niemcy czy Belgia, one się przygotowują do wojny, co jest nieprawdą, one się przygotowują do aktów sabotażu. Wojna hybrydowa, którą uważa Bartosiak na przykład za wojnę, nie jest w ogóle wojną, to jest sabotaż. To w ogóle nie powinno być nazywane wojną, to jest chaos znowu, który Bartosiak wprowadza. Sabotaż jest jak najbardziej realny, on się już zdarzył na Zachodzie, tak naprawdę rosyjski. Powstały jakieś filmy rzekomo niemieckie, które krytykują Ukrainę, gdzie jest tam Heil Zełenski, w ogóle inne takie rzeczy. Powstały inne tego typu rzeczy, zatrzymano mnóstwo agentów. U nas też były te z tymi taborami kolejowymi, prawda, wpadka i tymi, niby wpadka, tak naprawdę sabotaż, tym hymnem rosyjskim i tak dalej. Więc ten sabotaż jest jak najbardziej realny, on się dzieje i on się będzie dział bardziej. I myślę, że Putin, bo jeżeli chodzi o samo zaangażowanie w tą wojnę po stronie Ukrainy, to Europa Zachodnia, którą tak krytykują zawsze Ziemkiewicz, Zychowicz i Bartosiak, za co ja ich krytykuję, bo ja uważam, że sojuszników nigdy nie wolno krytykować. Sojusznikom się mówi, ubolewamy, że nie widzicie czegoś. Najwyżej, nie wolno nigdy mówić, że Niemcy to też wróg czy coś takiego. To jest nasz podwójny sojusznik w ramach NATO i Unii Europejskiej. Jest skandalem, że można mówić o nich, że to jest nasz wróg, i przetrwać, i być partią polityczną jak PiS, i być nadal przez niektórych cenionym ekspertem jak Bartosiak czy coś takiego. Przez niektórych już coraz mniej ich jest, ale jednak. Więc tego nie wolno robić. Natomiast widzimy zresztą też, że to jest kompletna bzdura, to jechanie po Unii Europejskiej i po krajach zachodniej Europy, ponieważ teraz, kiedy Ameryka właśnie ma problem z dopełnieniem, że tak powiem, tej pomocy Ukrainie, znaczy dopełnienie to jest zły pomysł, bo właściwie to my nie mamy obowiązku rzeczywiście wspierać Ukrainy, robimy to w imię wartości. Ukraina nie jest sojusznikiem nikogo tutaj, ani Stanów, ani Niemiec, ani Francji. Robimy to w imię wartości, że po prostu jest nieładniej napadać na cudzy kraj tylko dlatego, że chce się go podbić. Tak? No i w związku z tym widzimy, że tam, gdzie Amerykanie się kłócą o to, czy wysłać dodatkową i kontynuować pomoc dla Ukrainy, tam Europa Zachodnia wchodzi i zwiększa swoją pomoc. Tak, Niemcy i Francja widzą tą pomoc trochę inaczej. Są pewne rozbieżności, trudno, żeby nie były. Unia Europejska to jest 27 państw, ale generalnie rzecz biorąc, Europa Zachodnia wie to, że może zatrzymać Rosję sama, bez Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, że Zychowicz, Ziemkiewicz i Bartosiak, wszyscy trzej mówili, że NATO bez Ameryki nie istnieje. No, także i to jest ciekawe, że nie ma żadnej odpowiedzialności w internecie, prawda? Że mówić przez 3 lata, że NATO bez Amerykanów nie istnieje, a się okazuje, że Amerykanie nie dostarczają tej pomocy, de facto jest przerwa i w tą przerwę wchodzą państwa Europy Zachodniej i tak dalej. Ale ja myślę, że Putin nie liczy na to, że państwa i rządy Europy Zachodniej przestaną wspierać Ukrainę, ale może liczyć na to, że wzmocnione jakieś wyjątkowo bezczelne akty sabotażu spowodują, że ludność, wyborcy w państwach zachodnioeuropejskich na przykład i w Stanach to raczej nie, bo to jest za daleko, ale w państwach zachodnioeuropejskich ludzie będą mieli dosyć tych sabotaży i może się znudzą, coś takiego. Ja myślę, że dalej to nie wykracza. No ale poczekaj, bo troszeczkę przycisnę ten temat, jeżeli pozwolisz. Jasne. Bo czy celem jest zmęczenie Europy? No dobrze, Europa mówi, dobra, jesteśmy zmęczeni i co? Czy to jest celem Rosji? Jakie są w ogóle,
jaka jest polityka według ciebie Rosji wobec Zachodu, Unii Europejskiej, tak powiedzmy, jeżeli nie chcemy tam tych Stanów w to mieszać, Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska dla Rosji to jest zagrożenie? Czy to jest szansa na rozwój? Jak oni to postrzegają? Tak jak gdybyś, no bo ty jak gdyby teraz mówisz cały czas z punktu widzenia ty, Piotr, natomiast chodzi jak reżim postrzega i do czego to ma doprowadzić, no bo co znaczy, że Europa się znudzi i co? Będzie rozejm, będzie podbicie tej Ukrainy, wojska rosyjskie wkroczą do Polski i jak to ma wyglądać, tak? No ja myślę, że Putin myślał, że to będzie wyglądać w taki sposób, że dojdzie do jakichś porozumień takich jak w 2014 czy coś i że sprawa jakby się rozejdzie po kościach, krótko mówiąc. Ja myślę, że sytuacja go całkowicie przerosła. Ten jego bełkot do Tuckera Carlsona też to udowadnia, że on sam sobie przeczył co chwilę. Tucker Carlson moim zdaniem jest troszeczkę za dużo krytyki wobec niego, a za mało właśnie zauważania tego, jak bardzo kiepsko wypadł Putin tam. No, wyszedł na po prostu starca, który bełkocze jakieś tam głupoty Pomimo, tak że miał czas przygotować się, tak? No bo tak, wiedział miał doskonale. Oczywiście. A Tucker Carlson się uśmiechał, no równie dobrze można to zinterpretować, że był zażenowany, bo widać, że był zażenowany, że Putin, a on no jest troszeczkę proputinowski. My nigdy nie będziemy wiedzieli, kto jest symetrystą, a kto jest tak naprawdę zwolennikiem Rosji. Tego się nie da zrobić. Ja jestem troszeczkę, wiesz co, bo ty mnie pytasz cały czas, żebym ja się stawiał w czyjś sytuacji. Ja myślę tak, czy wczuwał w sytuację Putina, czy coś. Ja nie sądzę, żeby to była dobra droga. Ja myślę, że tutaj chodzi raczej o to, czy Rosja może robić to, co może i czy to jej ujdzie płazem. Ja myślę, że Putin jest bardzo zaskoczony tym, że właśnie mu to niespecjalnie uchodzi płazem, że Chińczycy, nawet te państwa afrykańskie, które szantażują ekonomicznie, w których inwestują i szpiegują i niszczą jeziora i zasoby przyrodnicze, no nawet te państwa afrykańskie, ten wianuszek państw, niespecjalnie też za Rosją, prawda, zagłosowały, no nie chciały tego zrobić, prawda, też się przyłączyły do potępienia Rosji. Myślę, że dla Putina i jego bandy to jest ogromne zaskoczenie. Myślę, że oni chcą wydusić jakiś tam rozejm, który spowoduje, że Rosja będzie nadal mogła szpiegować, szantażować, no może nie będzie mogła prowadzić działań wojennych, ale zatrzyma Krym. Ja się obawiam, że Rosja zatrzyma Krym, tak nawiasem mówiąc, ponieważ no Krym, nawet jakby nie sfałszowali tych wyborów, to mogliby je wygrać. Nie wiem, jak teraz tam są nastroje, ale wiadomo, że oni tam wysiedlili kogo trzeba, jak to się mówi w takich państwach. No i myślę na przykład, że jest mniejsza szansa, że zatrzymają Donieck i Ługańsk. I myślę, że na Zachodzie ludzie wiedzą, że Krym nie za bardzo jest ukraiński etnicznie i zwłaszcza teraz po tych czystkach. I myślę, że Ukraina popełnia błąd, mówiąc, że ten Krym jest taki strasznie ważny dla nich. No ale to już jest sprawa Ukrainy. Oni są państwem napadniętym, mają prawo robić co chcą, moim zdaniem, w takiej sytuacji mówić co chcą. Natomiast myślę, że jest to wykorzystywane przez też Putina, że oni podchodzą do wszystkiego tak razem, że upierano się na ofensywę, kiedy większość krajów natowskich była za tym, żeby tam była raczej defensywa, bo defensywy jest po prostu łatwiej zaopatrywać i tyle. Więc jeżeli to ma hamować Rosję i nas nie rujnować, no to w ten sposób. Niespecjalnie wczuwam się w sytuację Putina, bo uważam, że to niespecjalnie cokolwiek wnosi. Ja myślę, że Zachód się nie zmęczy, bo wszyscy już wiedzą, Niemcy przestawiły swoją gospodarkę, wszyscy już wiedzą, jakie to ważne i że to jest kwestia zasad i Putin po prostu sam uwierzył w swoją propagandę, że Zachód nie ma zasad, że za gaz z Rosji wszystko sprzeda, a właśnie problem polega na tym, że właśnie Zachód jest wielki nie dlatego, że ma kasę, bo kasę to mają też Arabowie, Chińczycy, tylko dlatego, że ma zasady. Ma większą, ale ma też zasady. Zachód istnieje i się rozwija dzięki temu, że ma te zasady i na przykład rządzeni i rządzący są
odpowiedzialni przed sobą nawzajem, a nie tylko w jedną stronę to idzie. Że ktoś, kto robi jakąś działalność rynkową, jakąś działalność przedsiębiorczą, nie zostanie w Europie okradziony i wywłaszczony przez Putina czy Xi Jinpinga, co się zdarza nagminnie w tych krajach i zdarzało, w Chinach i w Rosji. I najgorsze, co go może spotkać, to jakaś złośliwa kontrola sanepidu albo jakiejś innej organizacji tego typu, albo biurokracja. Oczywiście jest wielu Januszy biznesu tak zwanych, którzy myślą, że to, co się u nich dzieje, że oni mają jakiś audyt czy coś, to jest oczywiście gorsze niż to, co spotyka Ujgurów, tak? Ale to już jest wiadomo, niektórzy mają bardzo małe rozumki po prostu. Dobrze, tu miałem pytanie już dotyczące Unii Europejskiej. Wydaje się, że już troszkę odpowiedziałeś na nie. Czyli czy zgadzasz się z tezą, że Rosji nie można pokonać i należy rozpocząć negocjacje pokojowe? Bo takie wypowiedzi akurat też zdarzają się po tej stronie zachodniej i to było, taki zamysł był chyba tego całego wywiadu z Tuckerem, żeby przekonać gdzieś te społeczeństwa, bo taka linia propagandowa w tej rosyjskiej prasie i tam też były takie wypowiedzi, tylko to właśnie nie brzmiało przekonująco moim zdaniem, że opór Rosji jest wieczny i Rosja nigdy nie spocznie, żeby odsunąć to zagrożenie zachodnie, czyli te państwa NATO od swoich granic i ona nigdy się nie pogodzi z tym, że Ukraina w tym NATO czy też w Unii Europejskiej, bo to cały czas przybliża ten Zachód do Rosji, a Rosja chce oddalać ten Zachód, czyli bo oni cały czas, Putin postrzega, że Ukraina, zresztą on tak mówił, no to nie jest podmiot, tak, że to jest tak naprawdę Rosja, tylko że zbłądziła i tam spolszczyła się część, no takie głupoty straszne. Trudno to w ogóle komentować, bo sam się w to chyba zamotał. Natomiast właśnie, jak ty uważasz, bo już zacząłeś też mówić, tak? Uważasz, że Zachód będzie prowadził, no bo trzeba też powiedzieć, że to nie Ukraina, co też niektórzy nas przekonują, walczy z Rosją, tylko jednak kolektywny Zachód wraz z Ukrainą walczy z Rosją. Możemy tutaj dyskutować o wkładzie poszczególnych państw, czy niemiecki wkład jest wystarczający, większy, mniejszy, francuski, polski, amerykański i tak dalej, no ale jednak tak to wygląda, zresztą tak to Rosjanie postrzegają, tak? I dlatego próbują rozbić tą jednak jedność, no i robić wyrwy różnego typu, żeby osłabić tą pomoc. Jak to będzie przebiegało? Uważasz, że Ukraina wygra tą konfrontację i to Rosja, że tak powiem, na przykład pod wpływem, bo mówimy na przykład o sabotażach, tak naprawdę bardzo dużo sabotaży to się dzieje obecnie w Rosji, a nie w Europie Zachodniej i to ukraińskich sabotaży, bardzo zresztą skutecznych, co bardzo jest dużym zaskoczeniem też dla Putina, bo chyba oni się też tego nie spodziewali. Natomiast jak ty uważasz, czy to będzie tak, że faktycznie, tak jak na przykład te osoby, które wymieniałeś, ponieważ one twierdzą, że Zachód się zmęczy, tam Trump wygra, coś tam się jeszcze wydarzy i Zachód powie, no dobra, Mińsk 7, dajemy ten Krym, Donbas i neutralna Ukraina i wycofujemy wojska NATO, nie wiem, za Odrę. Jak ty to widzisz? Ja myślę, że Putina jak najbardziej można pokonać. On się szykował do tej wojny przez co najmniej 10 lat. I Rosję jest bardzo trudno zaszantażować ekonomicznie, ponieważ jest to de facto jedna wielka stacja resursów mineralnych, prawda, i tych wszystkich innych rzeczy wydobywanych z ziemi. Są takie szacunki, że gdyby Chiny poddano takim sankcjom jak Rosję, to Chiny by upadły w ciągu 3 miesiące, ja słyszałem, ale no może miesiąc, tak. I ja byłbym za takimi sankcjami na Chiny, za wspieranie Rosji, tak nawiasem mówiąc. Nie wiem, czemu Chiny tak, bo powinno się z nimi negocjować z pozycji siły i to, ponieważ można to zrobić, a Chiny są obrzydliwym ustrojem, takim samym jak rząd pekiński, robi tak samo złe rzeczy jak Putin.
I to swoim własnym obywatelom nawet. To Rosja już jakby trochę wyszło z mody, teraz już tylko pojedynczych dziennikarzy i krytyków zabija, ale dawniej niszczyli też swoich obywateli. A teraz niszczą krytyków na przykład czeczeńskiego islamu politycznego dla Kadyrowa, więc się wszystko pozmieniało. Wszystko w imię jakiegoś takiej właśnie solidarności zamordystycznej. Ja myślę, że Chiny się bardzo bały tego, że też spotka je taki właśnie szantaż, przepraszam, blokada taka ekonomiczna i dlatego bardzo po cichutku wspierają Rosję. Nie wiadomo, na ile Chiny wspierają Rosję. Sama Rosja to jest gospodarka troszkę silniejsza niż włoska. I to wiadomo, że Rosję można pokonać. To jest jakby podstawa, tak? Natomiast nawet jak oni przestawią wszystko na produkcję wojenną, Rosję można pokonać. Nie da się takim państwem wojować z połową świata. Natomiast czy Zachód jest solidarny? Moim zdaniem tak. Oczywiście są politycy, którzy zawsze będą izolacjonistyczni, to będą w różnych krajach tacy politycy. Oni niekoniecznie i nawet myślę, że w większości nie są powiązani z Putinem. Myślę, że Trump nie jest powiązany z Putinem. Przecież ten Mueller report on przecież niczego nie udowodnił tak naprawdę. Badano związki z Rosją Trumpa i okazały się o wiele za słabe, żeby można było mówić. Oczywiście on tam był, zastanawiał się, czy tam otworzyć hotel, a to trochę jest takie, ludzie z jego otoczenia też mieli interesy w Rosji, ale nie udało się wprost udowodnić, że miało miejsce ten collusion, tak? Cokolwiek collusion jest, bo to ja nie wiem, co to jest collusion, to jest wymyślili jakąś nową kategorię, ale nawet gdyby Trump chciał Rosji pomóc w ten sposób, że przestać pomóc Ukraińcom, no to wtedy przecież sytuacja jest taka, że są jeszcze generałowie, są jeszcze ci republikanie w kongresie, mogą się wtedy zbuntować, bo na razie Trump ich szantażuje, tam tylu ilu mógł, to powybierał sam i tak dalej. Myślę, że ten narodowy egoizm może się tu i ówdzie pojawiać, ale i właśnie w postaci Trumpa albo kogoś innego, na przykład w Europie Zachodniej, może się ktoś taki pojawić, nie wiem, Marine Le Pen, ale trzeba zauważyć, że nawet Marine Le Pen, kiedy się okazało, bo ona do ostatniej chwili mówiła, że Putin nie zaatakuje, Putin zaatakował i dwoje prawaków we Francji, czyli Marine Le Pen się wycofała z proputinowskich wypowiedzi, a Eric Zemmour nie na przykład. Więc tylko, że Eric Zemmour sam władzy nie przejmie, to jest o wiele za słaby na to. Więc ja myślę, że tak, że wbrew temu, co się nieustannie powtarza i co moim zdaniem jest inspirowane propagandą rosyjską i chińską też, ja myślę, że Chińczycy też 100% pomagają Rosji, bo w propagandzie pomagają na pewno. Oczywiście oni muszą to wyważyć i tak dalej, ale podskórnie pomagają. To wtedy po prostu myślę, że mimo wszystko Zachód jest solidarny na tyle, że nie ma tutaj możliwości, żeby Putin mógł tak bez końca się bawić w tą wojnę. Jeżeli to odpowiada na twoje pytanie. Tak. To są twoje odpowiedzi. Jaka powinna być polityka przez najbliższy czas Unii Europejskiej wobec Rosji? I szczególnie, jeżeli postrzegamy jako całość Unię Europejską lub jeżeli wolisz, bo tu często niektórzy wolą to rozbijać na poszczególne państwa. Jak ty uważasz? No przede wszystkim polityka jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej nie powinna wyglądać tak jak polityka PiS-u. Ja miałem swój moment takiej sympatii do PiS-u, który właśnie całkowicie się zakończył, kiedy zauważyłem, jak PiS politykę rozumie zagraniczną, czyli de facto jej w ogóle nie uprawia, tylko narzeka na Niemców i Francuzów w swoich własnych mediach, na co w końcu nowa ekipa z panią Baerbock zaczęli reagować po prostu, zaczęli prostować największe bzdury. Wcześniej jak rządziło CDU, to i ta koalicja, ta druga koalicja chadecka, to wtedy Niemcy raczej nie reagowali. To też pokazuje, jakim my jesteśmy wielkim imperium, w cudzysłowie przez Y pisanym raczej niż przez I. To, że Niemcy na każdą głupotę Marine Le Pen,
która raczej nie będzie rządzić Francją, bo nikt z jej koalicji z nią nie zrobi, nikt znaczny, ale reagowali na każdą jej wypowiedź o Angeli Merkel od razu, na przykład przez całe lata. To było dosłownie kilka godzin, co ona powiedziała w Europarlamencie, szło od razu i była od razu kontra. Zresztą była też kontra władz francuskich też najczęściej. W każdym razie PiS jest taką wielką potęgą, myśmy byli pod władzą PiS-u tak wielką potęgą, że po 6 latach krytyki nieustannej i jadowitej Niemiec zareagowano. Nie wolno moim zdaniem krytykować w ogóle się nawzajem w tej sprawie, w takich sprawach. Każdy kraj pomaga tyle, ile może. Każdy kraj ma inne warunki, inne rzeczy. My na przykład krytykowaliśmy Niemców, chociaż sami nadal kupowaliśmy energię od Rosji jeszcze ciągle. A krytykowaliśmy Niemcy, że nie dość szybko przestawili swoje energetyczne źródła. Gospodarka 7-krotnie większa od polskiej, to nie jest taka prosta sprawa przestawić to, a mimo to wykazywaliśmy taki skrajny brak dobrej woli w zrozumieniu niemieckiej sytuacji, że oni musieli wydać krocie naprawdę, żeby przestawić tę gospodarkę. Ja też krytykowałem Niemców, że nie zrobili tego, co można od razu zrobić, czyli na przykład nie poparli w ciągu pierwszej doby wyrzucenie Rosji ze SWIFT-a, tak? Tylko dopiero kiedy Włochy też były za tym, że Rosję wyrzucić ze SWIFT-a, wtedy Niemcy też poparli tą decyzję. No i tak, więc przez te pierwsze 2-3 doby po ataku krytykowałem Niemcy też i to bardzo ostro. Natomiast później generalnie jest tak, że Niemcy to razem z Francją to jest gros tej pomocy humanitarno-żywnościowej, dzięki której w ogóle Ukraina przetrwała i mogła dalej walczyć. A myśmy widzieli tylko te nasze czołgi i krytykowaliśmy ich, że wysyłają żywność. No cóż, najpierw trzeba jeść, a potem dopiero operować czołgiem, tak? Więc to jest, teraz jest sytuacja w ogóle, nie mówimy nic o tym, jak dużo robimy dla Ukrainy, bo pokłóciliśmy się z nią o zboże. Jeszcze poprzedni rząd się pokłócił o zboże z Ukraińcami, co nie są winni Ukraińcy, tylko polscy przedsiębiorcy, którzy kupowali zboże, które miało tylko przez nasz kraj przyjechać. Oczywiście chciwi polscy przedsiębiorcy są tu winni, a nie oczywiście partia Konfederacja, która jest prorosyjska w ogóle, to przy okazji ma idealny prezent w postaci bronienia przedsiębiorców. W każdym razie sytuacja jest taka, że już nie mówimy o tych czołgach na Ukrainie tyle. No i wiadomo, bo przecież rządzi Tusk, więc nie można tutaj, nie pasuje tu z tą nacjonalistyczną narracją, prawda? Teraz jest, że robimy za mało, nie wiem co teraz myśli PiS. Ja myślę, że on przeszedł do innych tematów. Natomiast, ale wiesz co, bo wchodzimy te tematy ja wiem, polityczne PiS, już wychodzę, tak. A ja chciałbym posłuchać o Francji, Niemczech, Unii Europejskiej. Tak. Ja tylko chciałem pokazać jako negatywny przykład uprawiania polityki. Można pokonać. Tu zgoda, że pomoc ta humanitarna, żywnościowa, otwarcie rynku również. Na przykład ja uważam, że otwarcie rynku na produkty spożywcze to jest bardzo duża pomoc w stosunku do Ukrainy, bo daje im po prostu finansowanie. Natomiast co jeszcze? Czy w ogóle to jest celem? Bo może ty na przykład, bo są też tacy, którzy uważają, że wcale celem Unii Europejskiej nie jest to, żeby Ukraina wygrała w tym konflikcie. Właśnie, co jest celem Unii Europejskiej, co jest celem Niemiec, Francji? Tam już Polskę zostawmy, tak, i te partie nasze. Dobrze, ja to tylko jako negatywny przykład. Inne kraje robią znacznie bardziej sensowne rzeczy niż my. I na przykład głównym problemem jest nadal ta energetyka. Więc ja na przykład doceniam to, co robi Hiszpania i ona też w to musiała władować mnóstwo forsy, a my tego nie dostrzegamy, bo dla nas Hiszpania jest w ogóle gdzieś poza radarem, podczas gdy Hiszpania wyrasta na potęgę energetyczną razem z Algierią i transportowanie, prawda, gazu, później to ma iść też do Marsylii i do Niemiec. To będzie odpowiedź na uzależnienie i to jest coś, co jest chyba najważniejsze, więc ja bym powiedział, że wiesz, że nadal jest największym importerem rosyjskiego LNG z Europy, tak, przy okazji. No tak, ale właśnie robi, żeby nie być, prawda? To samo, co kombinują też Niemcy i tak dalej, więc to są rzeczy trochę właściwie najważniejsze, dlatego że jeżeli to podkopiemy, to Rosja w zasadzie nic nie ma, tak? Więc nadal te rzeczy są na pierwszym planie. Jeżeli chodzi o wydatki wojskowe na przykład, to Francja jest krytykowana za to, że nie wysyła wprost broni do Ukrainy,
ale Francja robi inne ciekawe rzeczy. Robi na przykład to, żeby fabryka ciężarówek Renault wyprodukowała takie masowe podwozia, masowo produkowała podwozia do pojazdów wojskowych i dzięki temu będzie można szybko dozbroić właśnie siebie w razie czego, niewielkim kosztem, tak? Czyli jakiś taki sposób na ogranie tych wielkich liczb, które są potrzebne do zbrojenia się, a żeby mieć wojsko na odpowiednim poziomie, żeby zapchać niedobory w razie czego. Tak? Czyli to jest też kluczowa rzecz, która jest w Polsce prawie niedostrzegana. Może wy zauważyliście, ale przytakiwałeś, więc chyba zauważyłeś. Natomiast generalnie rzecz biorąc, te wysiłki Hiszpanii czy Francji to w ogóle są gdzieś poza radarem. Jeżeli chodzi, a one są niemałe, bo to wszystko, pamiętajmy też, że duże kraje Europy Zachodniej to jest ogromna większość. Do dużych krajów Europy Zachodniej zaliczam także na przykład Holandię i Szwecję, dlatego że to są kraje, które jakby uderzają powyżej swojej wagi takiej demograficznej, co w Polsce jest nierozumiane, dlatego że są dużo bogatsze i lepiej zorganizowane niż zazwyczaj są państwa. Więc ta pomoc, która idzie do Ukrainy, to jest głównie pomoc państw zachodnioeuropejskich, finansowa pomoc, tak, jeszcze w dodatku. Otworzenie rynków to też jest dobra rzecz, ale to też jest impuls wyszedł z Zachodu, nie od Polski. Kolejna rzecz, no to jest taka, że Niemcy rzeczywiście zwiększają ten bezpośrednie przesył broni do Ukrainy i te transporty rzeczywiście dochodzą, a w Polsce się opowiada brednie, że oni tylko obiecują. Oni i obiecują, i dostarczają też, także to tak przy Więcej okazji. obiecują nadal. Więcej obiecują, no ale taką też dostarczają. Politykę prowadzą. Ale transporty też dochodzą, także tak to wygląda. Tutaj mamy też takie założenie, że jeżeli Ukraińcy będą trzymać obronę, to nie będzie potrzeba ich aż tak bardzo dozbrajać, prawda? Poza tym trzeba samemu też się dozbroić. Czyli jak gdyby chciałbym to... Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że pewnie. Francja wygospodarowała wielokrotność też swojego budżetu militarnego na właśnie unowocześnienie sił zbrojnych, ale część tego idzie na przykład na bazy te transoceaniczne, prawda? Na obecność wojskową na przykład na Indo-Pacyfiku. Moim zdaniem to jest krytykowane często, bardzo, przez brytyjskie media na przykład. Brytyjskie media to krytykują, chociaż przyznają, że Wielka Brytania też mogłaby zrobić więcej dla Ukrainy, ale moim zdaniem jest to sensowne, dlatego że obecność europejska, w tym przypadku francuska, właściwie jedyna licząca się obecność europejska na Indo-Pacyfiku, jest czynnikiem zniechęcającym Chiny do popierania Rosji. I więc ja uważam, że należy patrzeć na to wszystko jak na zespół naczyń połączonych, czyli energetyka, czyli właśnie wiatraki w Niemczech, czyli my budujemy wiatraki ze Skandynawami na Bałtyku, czyli Hiszpanie będą teraz producentem energetycznym, a nie biorcą. Przynajmniej tak to powinno, w tą stronę to idzie. Musimy pamiętać, że te gospodarki, o których tutaj mówimy, one są wszystkie kilkakrotnie większe od naszej, więc to nie jest taka prosta sprawa. Tak? My nie możemy jednej elektrowni atomowej pobudować przez lata, a oczekujemy nie wiadomo czego od tych państw. To wydaje mi się, że mamy tutaj takie, no i to, że to jest zespół naczyń połączonych, więc tak, Chiny też powinny dostać ostrzeżenie i tak dalej. To jest wszystko istotne równie, moim zdaniem. Czyli z tego rysuje się taka perspektywa, że Europa Zachodnia w stosunku do Rosji jest w miarę jednolita, z tego co mówisz, gotuje tą żabę, zwiększa te dostawy pomocy dla Ukrainy i ukraińskimi rękami albo ofiarami osłabia miesiąc po miesiącu stopniowo to Imperium Rosyjskie. To znaczy to tak brzmi, jakby wmanewrowywali Ukraińców do obrony, a Ukraińcy sami chcą się bronić, więc... No, nie mają wyboru, tak? Nie mają wyboru, ale też chcą, bo mogliby się poddać, tak? Mogliby. Rosjanie na to liczyli. Znaczy na ten moment nie chcą, tak? Być może będziemy mieć też taki punkt, bo my zakładamy, że to zmęczenie nastąpi najpierw na Zachodzie. Ja na razie nie widzę, uważam, jakiegoś takiego wielkiego zmęczenia, bo nie za bardzo jakieś ofiary ten Zachód poniósł.
A szczególnie, że te największe ofiary, te energetyczne, tak, przestawienia się, odejścia od tych rosyjskich surowców, to jest za nami. Więc teraz jakie, że trochę więcej amunicji i trochę. Więc to są jakieś takie dziwne bajki, które dla mnie są na przykład zupełnie niezrozumiałe. Natomiast no trochę może być też tak, że wiesz, kiedyś Ukraińcy, zresztą są takie badania, że oni są faktycznie coraz bardziej zmęczeni tym konfliktem. I to zmęczenie moim zdaniem jest po obu stronach, po stronie rosyjskiej też, tylko że tu nie mamy wiarygodnych badań, no bo trudno o takie. Ale jeżeli dobrze Cię rozumiem, mamy to gotowanie takiej żaby, te ekonomiczne sankcje są ok. Dobrze by było oczywiście, żeby jeszcze Chiny w jakiś sposób gdzieś się dołączyły, chociaż to moim zdaniem trudne. I co? I Rosja się przewróci? Tak, albo inaczej, myślę, może nie przewróci, punkt krytyczny nastąpi, zostanie zmieniony reżim, co się wydarzy? Ja wiem, że trochę teraz tak dywagujemy, ale to właśnie te wywiady tak w tym kierunku idą. Nie, rozumiem. No, myślę, że Rosja się po prostu przestanie być w stanie robić cokolwiek niż na przykład się bronić, czyli bronić tego, co ma. Może nastąpić taki moment. Nie wiadomo, kiedy ten moment nastąpi. Ja mam wrażenie też, że Zachód jest mądrzejszy generalnie od Polski pod wieloma względami, prawie wszystkimi. Ale bo chodzi o to, że ja generalnie jestem człowiekiem bardzo prozachodnim. To nie pochodzi stąd, że ja po prostu lubię, nie wiem, zachodnią kulturę czy języki, tylko chodzi o to, że Zachód na przykład doskonale wie, że nie należy robić tak, że Rosję na przykład totalnie znokautować od razu. Bo jeżeli się tak stanie, bo mógłby to zrobić, tak? Mogłoby przyjechać amerykańskie bombowce i by było po tej armii całej rosyjskiej, tak? Prawdopodobnie. No ale wtedy Rosjanie by dostali kompletnego kociokwiku i by myśleli, że święto Matuszko Rosja jest tam, wszyscy jej ugrażają, no i trzeba tam, nie wiem, też bomby atomowe by poszły albo coś. Nie? I nikt tego nie chce. Nawet są badania, że gdyby doszło do takiej wymiany między nawet Pakistanem a Indiami, tak po 40 atomówek, to cały świat popsuje takie coś, taka wymiana atomowa. Więc nikt tego normalny nie chce, ale Rosjanie, kiedy poczują tę swoją zagrożoną, oblężoną twierdzę, no to tak mogło być. Więc to jest większe zło niż to, że Ukraińcom zabraknie sił. Naprawdę. Ja myślę, że jesteśmy za bardzo zafiksowani na Ukraińcach. Ukraińcy chcą być na Zachodzie. Żeby być na Zachodzie, muszą stoczyć walkę z najobrzydliwszą tyranią naszych czasów, oprócz chińskiej może, czyli właśnie z Putinem. To tak to wygląda. Oni mogą w tej walce ulec, ale Zachód nie może też im dać tych broni od razu tyle, żeby Rosjanie leżeli, kwiczeli. Wtedy dopiero byłoby, że naziści całego Zachodu się zebrali. Prawda? Jakby to wyglądało? Znaczy, ta propaganda już trochę taka jest, nie? Bo tutaj ale trochę i Rosjanie wiedzą, że tam cały czas to jest więc ja myślę, że Zachód liczy na zmęczenie się Rosjan, zwykłych Rosjan po prostu, którzy wymogą na Putinie po prostu jakąś bardziej racjonalną podejście, czyli na przykład Putin powie, dobra, to ja chcę tylko Krym na przykład, albo coś takiego. Poczekaj, ale tu bardzo ciekawa się rysuje taka linia, bo z tego, co powiedzieliśmy, znaczy bardziej tutaj Ciebie starałem się słuchać, to Rosja liczy na to, że Zachód się zmęczy, a Zachód liczy na to, że Rosja się zmęczy. Tak, że w którymś momencie ktoś powie, nie, no moment, zrobi takiego Excela i powie tak, straty po tej stronie, zyski po tej stronie i tam Rosja tak, Finlandia ma dwa razy większe straty pod każdym względem. Tak, a więc same, no bo na razie to, ja zresztą to wielokrotnie mówiłem, na razie jak popatrzymy na takie suche fakty, no to same straty, nie? To, co oprócz zysków terytorialnych, no ale one też są dyskusyjne, no bo to trzeba będzie odbudowywać i to też może w przyszłości, tak? To jest wszystko może, natomiast na dzień dzisiejszy tych zysków mało jest.
I tutaj pełna zgoda. Natomiast to jest ciekawe, co mówisz, tak? Czyli obie strony trochę są w takim klinczu i obie strony, Ukraińcy są gdzieś w środku, takie jako pewne narzędzie w tym wszystkim. Nie. Ale i podmiot. Nie powinniśmy narzędzie, tak mówić, bo każdy naród decyduje sam za siebie w ostateczności, tak? Więc Ukraińcy robią to, co uważają za słuszne. Ja się akurat zgadzam z tym, że oni walczą z tym draństwem o nazwie rząd Putina i jego armia i tak dalej. No natomiast, tak, bo mogliby się faktycznie poddać, powiedzieć będziemy... Nie, bo ja po prostu tak reaguję, bo jest bardzo dużo też takiej narracji, że Ukraina jakoś tam płaci, robi wojnę za Zachód czy coś. Nie, tak się nie dzieje. Ukraińcy walczą za siebie, dla siebie. Ale wiesz co, i tak trochę dalej. winni tutaj, wejdę ci, myślę, że też są Ukraińcy, bo oni często powtarzają, że walczą w obronie Zachodu, tak? No tak. Zełenski tak często tak próbował, tak, ten. No i że tak powiem, nie było to traktowane tak jakoś dobrze, tak, że my bronimy, że jak nam nie dacie, to wtedy będziecie sami musieli wojować z tą Rosją i tak dalej, i taki szantaż emocjonalny. A więc to nie tylko pochodzi tak, powiedzmy, z jakichś, nazwijmy to osoby ekspertów europejskich czy polityków, ale też ze strony ukraińskiej, tak, no bo ta narracja, tak, walczymy za Zachód, tak, to my, nasi żołnierze, tak, nasze ofiary, tak, bronią wasze dzieci i tak dalej, nie? Taka narracja jest, sam przyznasz. Tak, oczywiście. Tam są oczywiście także zachodni szkoleniowcy, zachodni komandosi, nie wiadomo w jakiej ilości, tam są zachodni ochotnicy, więc nie tylko Ukraińcy walczą. W tym oczywiście polscy, brytyjscy szczególnie chyba, amerykańscy ochotnicy, więc to nie jest tak, że tylko Ukraińcy walczą. Poza tym jest jeszcze ta kwestia, że to jest generalnie bardzo delikatna sprawa. Zawsze gdzieś te bomby atomowe są z tyłu głowy, tak? Że nie można doprowadzić do ostateczności, czyli zadecydować musi konfrontacja klasyczna, inaczej konwencjonalna. Co do tego cały świat się zgadza. Wszyscy tak uważają. Zadecyduje konfrontacja właśnie klasyczna bez atomu, bez broni masowego rażenia. Ten, kto pierwszy dotknie broni masowego rażenia, ten będzie tym złym, więc nikt nie dotknie jej. Rosjanie, tutaj jest jeszcze ta kwestia, że Ukraina nie ma, znaczy Zachód nie ma żadnego obowiązku, żeby Ukrainę chronić, co trzeba też wyraźnie powiedzieć. Oni nie należą do NATO, nie należą do Unii Europejskiej. Są pewne próby wprowadzenia ich do obu tych instytucji, ale to są teraz i do NATO właściwie prawie na pewno się to nie uda. Nie może wejść do NATO kraj, który aktualnie prowadzi wojnę. Nigdy się coś takiego nie zdarzyło, to jest wbrew statutowi. Więc do Unii też nie sądzę, bo od razu byłby problem, co zrobić z ukraińskim rolnictwem, które by trzeba natychmiast subsydiować, a ono i tak sobie daje radę całkiem dobrze, więc powstają takie różne potworki prawne. I poza tym Rosja zawsze mówi, że Zachód wkracza na ten no man's land, tak? Czyli właśnie tą Ukrainę, która nie jest ani NATO, ani nie jest w ramach zachodnich sojuszy, ani nie jest też bezpośrednio podporządkowana Rosji. Rosja zawsze uważa, że tam, gdzie jest no man's land, to jest jej land tak naprawdę. Na tym polega problem. Jeżeli Zachód by się zaangażował w pomoc Ukrainie tak, jakby się zaangażował, gdyby zaatakowana została Estonia na przykład, albo Rumunia, albo Włochy, albo cokolwiek, no to wtedy to po co być w NATO, tak? Można sobie nie być w NATO, a cię NATO i tak będzie chronić. Więc też trzeba też jakby zachować pewien dystans do Ukrainy, dlatego że to będzie wykorzystane przez rosyjską propagandę. Zobaczcie, Zachód myśli, że cały świat do niego należy. To są też rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Mam wrażenie, że to już jest wykorzystywane. Tak, ale chodzi o to, na ile to jest sprawa, że łatwo to wykorzystać, na ile Rosjanie uwierzą. Nie? To jest tak. Jasne. Przejdźmy do takich teraz może drobnych rzeczy, ale to mnie też nurtuje. Twoja opinia. Z czego wynika, i tu nie wiem, krytyka Francji w stosunku do Niemiec albo Niemiec w stosunku do Francji dotycząca pomocy Ukrainie?
bo my o tym mówiliśmy, że te kraje trochę przepychają się między sobą, kto gorzej, nie kto lepiej pomaga, tylko kto gorzej pomaga, czyli przybierają taką postawę, mówią, że oni, i tu najczęściej jest ta druga strona, obiecują, a nie dostarczają. Oni i tak dalej, i jakaś krytyka. Z czego wynika ten dosyć mocny rozdźwięk, który, tak jak sam zauważyłeś, nie służy? Wydaje mi się, że Niemcy robią więcej hałasu niż faktycznie pomagają, chociaż pomagają też bardzo znacznie, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale wydaje mi się, że oni tak tupią jeszcze nogami i machają rękoma przy tym wysyłaniu tych i obiecują więcej. Myślę, że liczą na to, że Rosja się wystraszy po prostu, bo wystarczy sobie dodać niemiecką gospodarkę, tak? To jest potęga 2 razy większa od rosyjskiej. W związku z tym myślę, że to jest taki sygnał do Rosjan, żeby może nie przesadzali już, bo rzeczywiście zaczniemy dostarczać tyle, co mówimy. Ja myślę, że to jest coś takiego. Ze strony Niemiec i Francji oczywiście Francja to mówi zawsze tyle, ile dostarczyła i mówi, że tu są armatohaubice Cezar i tyle dostarczyliśmy, tyle mamy. Dostarczamy mniej, ale zawsze wszystko jest 100%. I jednocześnie Francja ma te wydatki właśnie zamorskie i Niemcy chyba nie wszyscy to rozumieją. To, o czym już trochę mówiliśmy, że Francja jest w przeciwieństwie do Niemców, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, mocarstwem w ogóle militarnym, który ma obecność wojskową w każdym zakątku świata praktycznie. No nie jest to największe mocarstwo oczywiście militarne na ziemi, jest to gdzieś tam 4. czy 5. oczywiście według różnych wskaźników, chociaż na przykład na Indo-Pacyfiku jest znacznie bardziej obecna niż Wielka Brytania, więc w sumie powinna być liczona jako 4. potęga wojskowa świata, a jest liczona jako 5. Krajów, które są w stanie przedsięwziąć akcję wojskową w każdym punkcie na ziemi w ciągu 48 godzin, to jest dobry wskaźnik potęgi militarnej, to są tylko 3 i to są USA, Francja i Wielka Brytania w tej kolejności. Łatwiej zrobi to Francja. Więc Francuzi po prostu są międzynarodową potęgą wojskową, która manifestuje swoją wojskową obecność, projekcję siły, jakby powiedział Bartosiak. To we wszystkich... Tego się nie spodziewałem, że będziesz cytował pana Jacka. Nie, ja bardzo często używam jego terminów, tylko ja ich używam poprawnie. I one są wszędzie obecni i Niemcy po prostu wygodnie o tym zapominają. Niemcy są tylko europejską potęgą. Niemcy nie są potęgą, która manifestuje swoją obecność w całym świecie. W związku z tym mogą po prostu na zasadzie takiej, no a wy tam robicie jakieś bazy, no mówię, że to oni po prostu mogą tego nie rozumieć. Jak się czyta niemiecką prasę, to mam czasem wrażenie, że poza tam Centraleuropa, Mitteleuropa, to tam nic nie istnieje za bardzo, że oni nie mają światowego sposobu myślenia, bo Niemcy się tym różnią radykalnie od Brytyjczyków i Francuzów i tak to jest jakaś tam związane z historią ich i właśnie, że mają o wiele węższy horyzont. I ja bym przypisywał to różnicom kulturowym de facto. A słuchaj, a myślisz, bo u nas utarło się takie, my z tym akurat troszkę walczymy, a troszkę podzielamy, ale bardziej chyba walczymy, że Niemcy, Francja, u nas to chyba, że Niemcy, to tak naprawdę to jest sojusznik Rosji, no bo jednak jakiś tam sojusz energetyczny można powiedzieć, że był, on został rozerwany i chcą jak najszybciej wrócić, czyli tam Mińsk 7, tak, dobra, tam Ukraina oddajcie i my teraz będziemy robić biznesy w tej wielkiej Rosji, bo to dla tej gospodarki, dla tych wielkich koncernów, to ta ziemia obiecana i te wielkie zyski. I ten business as usual, nawet nie chodzi o business as usual, tylko wiesz, to taka Rosja, tam można będzie dopiero na tym dzikim wschodzie zarobić. Szczególnie po wojnie. No, firmy rosyjskie, firmy niemieckie, przepraszam, niektóre tak myślały, ale to było w czasie, bo to jest troszkę na zasadzie, że Polacy jakby często lubią zapominać albo zapominają po prostu o tym, że w czasie wszystko się zmienia, że wszystko płynie i tak dalej. Tak samo jak PiS na przykład zrobił film Reset, w którym mówi, że rozmawiano z Rosją jak potencjalnym... Nie uciekniemy od tej polskiej polityki. No nie, ale to jest tylko przykład. To jest tylko przykład, bo to nie chodzi o to,
że tak samo, że można było z Rosją rozmawiać, a teraz nie można z nią rozmawiać. Tak? To jest oczywiste, prawda? Rosjanie napadli na Ukrainę już drugi raz. Tak. Wiadomo o co chodzi, tak? Wszyscy odcinają. Jak im pozwolimy, to i napadną trzeci raz, tak? No to... W 2017 roku na przykład Francuzi nie przedłużali żadnych już kontraktów wojskowych do Rosji. Nie? Do 2017 to wygasili. Więc to postępowało w czasie. To była ta wojna, w której ludzie nie wiedzieli, czy to są Donbasiarze, którzy są wspierani przez Rosję, prawda? Czy też może autentycznie Rosjanie. Jak zaczęło przebijać, że chyba jednak przede wszystkim Rosja, tak, a Donbasiarze to są raczej takim tokenem w tej grze, jak to się teraz wszystko nazywa grą, to wtedy zaczęto rzeczywiście odcinać Rosję. I to wszyscy to zaczęli robić. Niemcy byli z tym trochę spóźnieni, bo Niemcy naprawdę liczyli, że będą mocarstwem energetycznym, tylko w przeciwieństwie do Hiszpanów nie mają obok Algierii, którą mogą sami kontrolować, czy tam się z nią dogadać, tylko mają Rosję, z którą się nie da dogadać. Jak doszło to do nich, to też zaczęli obcinać, tylko że tak, trwało to trochę za długo, nie tylko nasze nerwy, ale też nerwy Francuzów, nerwy Hiszpanów. Te narody też krytykowały, Holendrzy krytykowali Niemców. A właśnie, a uważasz, że doszło? Czy to może jest tak, że ten reżim to nie, no bo to tam jest ten lis, to gończy, to jest zbrodniarz, to trudno, ale jakby był na przykład no też nacjonalista, czyli Nawalny, to już tak. Jeśli on dożyje, bo on cały czas jest... Jeżeli dożyje, to przykład oczywiście, no bo możemy teraz powiedzmy... Nadjeżdżina wziąć, czy jakiegoś innego też, który jest niby demokratą, a jednak mówi Krym to rosyjski, nie? I Donbas też. Nie, ja uważam, że byłoby wszystko fantastycznie i miodzio, gdyby rządził Nawalny Rosją. Tak, bo on by mówił, że Rosja jest super, ale nie sądzę, żeby kogokolwiek atakował. Raczej by, nie wiem, ograniczył się do jakiejś dezinformacji, raczej coś takiego. Ja myślę, że trzeba być właśnie kompletnie pozbawionym skrupułów potworem z KGB, żeby coś takiego robić. Nawalny nie jest pozbawiony skrupułów potworem z KGB. Jest to dobry człowiek zasadniczo, tylko że jest wychowany w Rosji, w tej imperialnej tradycji i tak dalej. Nie sądzę, żebyśmy mieli z nim jakiekolwiek problemy. Gdyby on rządził Rosją, takie większe, może by co jakiś czas hakerzy rosyjscy tam Estończykom robili to, co robiono w 2007 roku, co Gerhard Schröder tupnął nogą i Rosjanie przestali, prawda? Czyli te ataki hakerskie za to, że zaczęto likwidować te takie wysublimowane te rzeźby na cmentarzach żołnierzy radzieckich, prawda? I wtedy Rosjanie zaczęli o tej estońskiej SS cały czas hakerować po Estonii i aż do momentu, kiedy właśnie Gerhard Schröder tupnął nogą, co ciekawe, Gerhard Schröder to wtedy był spokój. A to jest zabawne w kontekście tego, co później robi i co dzisiaj robi Schröder. W każdym razie jest to trochę zgubiłem wątek, za dużo dygresji dałem. Gdybyś mógł przypomnieć jeszcze raz pytanie. Tak. Zaczęliśmy od tego, z czego wynika krytyka Francji w stosunku do Niemiec. Tak. Aha, czy business as usual? No to i czy biznes wróci? Ja sam byłbym za business as usual, gdyby Putin był w więzieniu, a Nawalny rządził tym krajem. Czemu nie? No dobra. Natomiast ja myślę, że przestawienie energetyczne w Niemczech się dokonało, więc nawet gdyby był business as usual, to byłaby taka 1/5 tego, co było. A więc i tak no pytanie, po co, tak? Tak, po co, bo nagle odchodzimy od nawet tego gazu. Ale inny handel, na przykład nasze jabłka byśmy mogli sprzedać Rosjanom znowu bez problemów, tak? Czy coś w tym stylu. No, takie rzeczy. To Rosjanie, to Niemcy też by sprzedali pralki Boscha i radioodbiorniki Bloku. Wiesz co, tam jest problem, bo masz biedne społeczeństwo, tak nie za bardzo, nawet Chińczycy widzą, że okej, ale my... Ponad 50% importów jest z Chin, więc dominowali już tą Rosję i widzą, że tam nie ma perspektywy. Te firmy chińskie się wycofują, bo mówią ASEAN, Wietnam, tak, nie, nawet Kambodża, tak, ale Rosja nie, bo to będzie biednieć przez następne, lata.
No ale to jest można ten problem. można tak? by kawałek tego tortu Chińczykom jeszcze wziąć i ja jestem jak najbardziej za, gdyby rządził ktoś normalny Rosją, więc ja nie jestem jakimś przeciwnikiem Rosjan jako ludzi. Uważam, że są kompletnie ogłupiali od nacjonalizmu, imperializmu, ale nie każdy nacjonalista, imperialista od razu by chciał wojny robić, więc tylko by na przykład ograniczył się do dezinformacji. Uważam, że zło jest po prostu stopniowalne i uważam, że Nawalny byłby 1000 razy mniejszym złem, ale nadal złem, tak, ze swoimi poglądami. Ale na tyle w porządku, że można by odbudować część handlu z Rosją, ale energetykę to nie, to jak mówią Amerykanie, ship has sailed, tak, czyli statek odpłynął, a energetyka jest, Europejczycy będą robić własną, zresztą i tak muszą, bo jest Green New Deal i tak Arabów zmuszono nawet i bardzo dobrze, bo Arabowie zaczynają inwestować w coś innego niż ropę i też przestają psuć świat i przestają sponsorować reżimy za pieniądze z ropy, przecież oni też sobie pomagają nawzajem, te reżimy roponośne, no i wydaje mi się, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku generalnie pod tym względem energetycznym i więc ta najgorsza rzecz i tak byłaby załatwiona, jest załatwiona. Wiesz co, dobrze, to teraz troszkę będzie takiej dyskusji, żeby ubarwnić. Ja akurat uważam, że problemem Rosji jest oczywiście ten reżim, Putin, ale największym jest problemem brak modelu rozwojowego w momencie, kiedy obecny model rozwojowy, który polega na tym, czym ma być Rosja. Rosja ma być imperium. Dlaczego ma być imperium? I jeżeli zapytasz się Rosjanina, dlaczego ma być imperium, no to nikt ci nie jest w stanie odpowiedzieć, no bo Rosja ma być wielka, zawsze była wielka, i cały czas było to zagrożenie ze strony Zachodu, bo Rosjanie postrzegają odwrotnie niż my, na przykład Polska postrzegała bardzo często są oczywiście politycy czy ludzie, którzy postrzegali, że to co z Zachodu to jest zagrożenie, ale duża część, zresztą ta cywilizacja przyszła z Zachodu, tak? I to jak gdyby było postrzegane jako szanse rozwojowe. Natomiast Rosja nawet kiedy pobierała te pewne dobra z Zachodu, to cały czas tak bardzo nieufnie i że to jest zagrożenie. I nawet jak patrzymy na ten wywiad z tym Carlsonem, to Polska nagle urosła jako wielkie zagrożenie, jako ten mityczny Zachód, który ciągle dyba na to, żeby to imperium osłabić, a oni po prostu, no bo z drugiej strony nie było tego zagrożenia, tak? Nie było tak, że już, bo tych nie było Mongołów, no bo Rosjanie już jak gdyby przejęli tą ordę, a więc nie było tego zagrożenia, tak? A wszystko Napoleon z Zachodu, Hitler z Zachodu, Polska wcześniej z Zachodu, nie? Czyli oni i co wszyscy chcieli? No tą matuszkę Rosję tak zgnieść, tak? Nie? I to jest cały czas i nawet jeżeli rozmawiamy właśnie z tymi innymi politykami, to oni chcą budować tą wielką Rosję, czyli utrzymać imperium. Tylko problem jest, bo żeby istniało imperium, to trzeba kapitał, ludzi, technologii i tego powoli w Rosji nie ma, bo tak jak widzimy, możemy krytykować Chiny i mówić, że mają problemy, to mają pewien zasób, tak? Z którym oczywiście ostatnio mają większe problemy, natomiast Rosja tych zasobów nie ma. Do tej pory mówiono, że surowce ma, natomiast no te surowce powoli zaczynają odgrywać, zresztą to często mówiłem, mniejszą rolę, szczególnie, że te surowce można pozyskać często z wielu kierunków. No i Rosja tak naprawdę ma surowce, ta demografia jest coraz gorzej, ten kapitału tego nie ma, jakiejś technologii, jakiegoś takiego dorobku nie ma. Co gorsza, ten dorobek sowiecki został zniszczony, bo można krytykować ten Związek Sowiecki, ale jakiś dorobek był naukowy, intelektualny i to Rosjanie, tak zresztą to widać pod każdym względem, że oni bazują bardzo często na tej myśli jeszcze sowieckiej, a samemu przez te lata no to zajmowali się uwłaszczaniem na tym imperium sowieckim i budowaniem tych fortun, tych 14 oligarchów, 14 samurajów, a reszta jeszcze iluś tam milionerów, no a reszta jak żyła, tak żyje, tak. Ważne, żeby, no i się wtłacza cały czas
ważne, żeby Rosja była wielka i żeby nas się bano. I czy to nie będzie tak trochę, że przyjdzie inny Putin, który będzie bardziej demokratyczny, ale on będzie tak naprawdę dążył do tego samego. No, jeżeli Rosja chce głosić swoją tylko propagandę, wiesz, że tak powiem, bardziej nie będzie KGB-istą, tak, tylko... No, rozumiem. No, pytanie generalnie o to, jak Rosja by się mogła rozwijać inaczej, czy... Mogłaby. Mogłaby. To znaczy, bo to jest troszkę tak, czasami się porównuje Rosję z Brazylią, bo Brazylia też jest krajem zadufanym w sobie, myśli, że jest imperium, pieniędzy za bardzo nie ma, też ma kompleks Stanów Zjednoczonych, też uważa, że Amerykanie się we wszystko mieszają i tak dalej, i w ogóle Zachód dyktuje. Brazylia ma teraz między Brazylią a Lizboną jest ogromny konflikt, bo Lizboa by chciała, żeby Brazylia wyrzekła się tego handlu z Rosją, prawda, że przyłączyła do sankcji. Brazylia nie chce tego zrobić, bo Brazylia właśnie rozumuje na zasadzie takiej egoistyczno-imperialnej i się o tym czasami zapomina, więc drogą... Ja akurat nie uważam, że żeby być imperium i czuć się imperium, trzeba mieć zasoby. Akurat tutaj największa różnica chyba z tym, co ty powiedziałeś, bo właśnie Brazylia pokazuje, że właśnie można mieć, Brazylia ma samoloty Embraer, które są bardzo dobre, takie małe samoloty, które sprzedają po całym świecie, są świetne, ale generalnie to z tym przemysłem troszeczkę jest słabo. Też ma przemysł wydobywczy, też buduje nowe platformy wiertnicze i w Ameryce była wielka afera, że Obama wspiera platformy wiertnicze, o ile są w Brazylii, więc wtedy on mówił, no tak, ale to jest kraj średniego rozwoju i trzeba to zrozumieć, niech oni jeszcze trochę tam się wzbogacą i była wielka awantura w ogóle o te brazylijskie odwierty. Natomiast można oczywiście użyć zysków z energetyki, zyski z surowców i włożyć je do innych rzeczy. Tak? Jordania na przykład wybrała drogę pośrednią, czyli zaczęła budować rafinerię, żeby obrabiać ropę z innych krajów, bo ich własna się skończyła, ale to dopiero jak się skończyła, zaczęli w ostatniej chwili zaczęli coś robić. Więc niestety ludzie mają taką tendencję, że dopóki coś jest i generuje pieniądze, to się robi, a myśli się później. Natomiast jest do pomyślenia, że Rosja się zaangażuje jednak jakieś pieniądze w startupy na poważnie, a nie tylko takie, które mają ładnie wyglądać, kiedy Putin o nich mówi. No to teraz jest w drugą stronę kierunek, bo jeżeli chodzi o rynek tych nowych technologii, startupów, to umarł w Rosji, można powiedzieć, oprócz startupów wojskowych kilku. Tak, podobno. Jest jeszcze ta kwestia, dostarczycielem właśnie techniki wojskowej, takiej bardziej w wersji bieda, ale mimo wszystko Rosja pewnie zawsze będzie też poza tym. Kolejna rzecz jest taka, o której się prawie nie mówi w Polsce, nie wiem czemu, ale na Zachodzie się już bardzo dużo mówi o tym, że z globalnym ociepleniem Kanada i Rosja będą miały coś fajnego, Kanada też. Będą miały to przejście północne, prawda? I będzie mogła tam pobierać. Ale też będą mieli coś niefajnego. Ale Rosja ma jeszcze tą przewagę. Wiem, metan i inne takie różne niefajne rzeczy, ale z drugiej strony Rosja ma już tam te monokulturowe miasta, jak wiesz pewnie lepiej ode mnie, gdzie pobudowali te kopalnie tam wysoko na mapie na północy, prawda? Tam, gdzie są te dwa takie wejścia. Które są deficytowe. To są deficytowe, tak, ale one staną się portami do cumowania statków, które będą przepływać przez to północne przejazdy. Więc jak Chińczycy trudno sobie w tej chwili wyobrazić, ale to nie znaczy, że one się nie staną, to chciałem powiedzieć. Tak. Rosjanie, tak samo jak Ukraińcy, technologie typu autobusy z ich odpowiedniku PRL-u, tak, demoludowe autobusy na przykład sprzedają po całym świecie. Tak? W Indiach kupuje się ukraińskie autobusy na przykład, tak, które mają technikę taką, że u nas byśmy wywracali oczami, ale tam wystarczy. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu nie widzimy części obrazu i wyobraźnia zawodzi. I ja myślę, że Rosjanie sami też może u nich wyobraźnia zawodzi, ale myślę, że spokojnie można by inne drogi rozwoju kombinować. Tak, to ja się z tobą właśnie zgadzam, tak? Tylko że nigdy nie jest za późno na to i też nie uważam, że demografia ma takie znaczenie, jak ludzie dłużej żyją i tak dalej. Demografia może mieć znaczenie w takich krajach, gdzie ludzie żyją naprawdę w jakiejś afrykańskiej biedzie, to może tak, ale
Wiesz co, ale nawet to raczej w drugą stronę, wysoka jest problem. Porównujesz demografię Brazylii 230-240 chyba milionów, tak, mediana chyba 35, co prawda im rośnie ta wieku, natomiast Rosja z olbrzymimi problemami, które ma Europa Zachodnia, czyli starzejące się społeczeństwo, ale bez zasobów Europy Zachodniej, tak? To moim zdaniem to w ogóle nie jest problem. To jest problem tylko dlatego, że my myślimy, że ja też na moim kanale zwalczam to myślenie w kategoriach PKB i tylko PKB, że musi Ale być. ja nie powiedziałem nic o PKB. Ja wiem, ale liczba ludności przekłada się na PKB i jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że więcej wymieniamy tych towarów, że są młodzi ludzie i oni kupują i dobrze, i konsumpcjonizm młodych i tak dalej. To wcale nie musi tak być. Niech upadnie trochę firm, niech będzie trochę mniej ludzi, nic się nie stanie, naprawdę. Te rynki są nasycone. Biedne państwa z demografią mają o wiele większy problem, to co powiedziałeś, ja się zgadzam, niż bogate państwa. Ale zasadniczo to nie jest, tak, oczywiście, ale zasadniczo to nie jest aż taki problem. Największy problem to tak naprawdę to są koszty leczenia, a nie koszty imigracji, która się udaje lepiej lub gorzej. Imigranci są bardzo różni. Każdy kraj, najlepszą sytuację imigracyjną to ma chyba Hiszpania, bo ma już gotowych ludzi w Ameryce Południowej, którzy przyjdą i już znają język. Powoli przejdziemy, czyli słuchaj pytania. Jak powinna się kształtować polityka zagraniczna Unii Europejskiej w najbliższych latach? Szanse według Ciebie dla Europy i zagrożenia? Już oprócz tej agresji rosyjskiej, tak, no bo jakieś zagrożenie to jest, ale to już sobie o tym dużo powiedzieliśmy. No, największe problemy to są właśnie z tym dopięciem budżetu na leczenie i tak dalej. Być może będzie trzeba zmniejszyć trochę niektóre świadczenia, ale i tak jest, ludzie raczej żyją dłużej i dłużej są zdrowi, więc nie demonizował tych problemów, które generalnie trapią Zachód. Ja uważam, że to są bardzo niewielkie problemy w porównaniu z tym, co trapi resztę świata. Zwłaszcza to, co trapi Europę, nie jest tak poważne jak to, co trapi Stany Zjednoczone, ponieważ Stany Zjednoczone ciągle jeszcze nie zrobiły sobie systemu socjalnego tak naprawdę do końca. I to jest pewien problem, ale jest bardzo dużo po prostu takiego wschodniego, zamordystycznego gadania w Polsce, że to jest jakiś problem, to, że to się nie domknie tak do końca ten system. Finom się na przykład nie dopinał i zmniejszyli go 20%. I co? I nic się nie stało. Wszystko jest dobrze. Ja tylko mówię o tym, że generalnie rzecz biorąc Europa nie ma specjalnych problemów, ale się tak to przedstawia. Największym problemem jest chyba to, że Unia Europejska nie ma wspólnej polityki imigracyjnej, ale ja nie wiem, czy da się ją w ogóle zrobić, bo to jest bardzo trudna sprawa, bo niektóre kraje mają Marokańczyków, inni mają Algierczyków, inni mają Turków. Każdy z tych krajów ma swoją specyfikę, grupa imigrantów ma tą swoją specyfikę. Są tak zwani silent minorities, którzy się doskonale integrują lub przynajmniej tak się wydaje, że się integrują. Są na przykład Chińczycy w Londynie, nazywa się ich silent minority, dlatego że nie ma z nimi żadnych kłopotów, ale czy się czują Brytyjczykami? No chyba nie, trudno powiedzieć. Hindusi już tak pół na pół, już niektórzy się czują Brytyjczykami, jeden jest nawet premierem. I to jest, wiadomo, że on jest z rodziny, która od dawna była związana z Wielką Brytanią, to jest trochę imperialny Hindus, jak to się mówiło, ale mimo wszystko w każdym kraju jest to trochę inaczej, a my to przedstawiamy zazwyczaj tak, bo sami nie mamy tego doświadczenia, jak to jest, kiedy przychodzą mnóstwo ludzi, którzy mówią tak trochę śmiesznie, po polsku jest ich 3 miliona i oni coś tu próbują pracować. My nie mamy takiego w ogóle doświadczenia. Ukraińcy to nie jest to doświadczenie. Ukraińcy to jest bardzo bliska kultura więc my nie wiemy, na przykład przeciętny Polak, jak mu się powie, że jest dużo imigrantów we Francji czy w Holandii, to on myśli, że to jest w ogóle jakieś dantejskie sceny tam się dzieją cały czas. Te zamieszki, do których dochodzi co 20 lat, są nam tak przedstawiane przez takiego Rafała Otoka Frąckiewicza albo innych takich ludków, jako coś, co tam się dzieje codziennie. Więc nic dziwnego, że my cały czas myślimy, że tam są jakieś straszne problemy, ale wystarczy przejrzeć prasę zachodnią
I oni tam się koncentrują na bardzo konkretnych kwestiach związanych z imigrantami. Aha, ci nie znają języka, no to wysłać ich na kurs. Czy my to mamy opłacić, czy pracodawca? I tak dalej. Są kursy pomostowe dla na przykład tych, co mają pracować potem w fabrykach niemieckich samochodowych na przykład. Są bardzo konkretne rzeczy, które są jakoś tam rozwiązywane. Więc ja bym ten problem, który my widzimy, podzielił przez 5 i wtedy on nabiera jakby tych realnych rozmiarów. Oczywiście kraje europejskie nie wszystkie się ze sobą dogadują, wiadomo, ale na przykład uważa się za jakąś straszną rzecz Brexit, że Brexit się stał. No to jedyne, co trzeba zrobić, to negocjować jakieś warunki handlowe i tyle, prawda? Brytyjczycy zawsze mieli inny system prawny niż Unia Europejska, zawsze były problemy z nimi w Unii Europejskiej, zawsze oni byli trochę w środku, mieli ten rabat Thatcher, prawda, i tak dalej, więc też nie należy demonizować tego. Ja uważam, że skandalem jest generalnie to, co na przykład robi Jacek Bartosiak pod wieloma względami, ale także w tym, że on głosi taką narrację, że kraje anglosaskie, czyli Londyn i Waszyngton, się jakoś straszliwie nie lubią z Paryżem i Berlinem i podkładają sobie nawzajem nogę. Nie daje nigdy na to żadnych dowodów, ale i tak o tym mówi, bo Polacy o tym mówią i on wie, co chcą ludzie usłyszeć. Więc to jest niesamowite, że u nas wszystko jest wojną. Jeżeli kraje ze sobą konkurują i na przykład Anglicy się cieszą, że to oni będą sprzedawać jakieś tam militarne gadżety Australijczykom, a nie Francuzi, to nie znaczy, że Anglia i Francja są na wojnie, tak? A w Polsce jest trochę takie podejście. Zachód jest generalnie dużo bardziej zjednoczony przez swoje ideały i to są takie rzeczy, które cynik nie zrozumie, bo cynik nie ma ideałów. Więc jeżeli cynik nie ma ideałów, to on nie rozumie, czym jest Zachód w ogóle na sam początek. A polityka, no cóż, europejska, to już trochę powiedzieliśmy, jaka powinna być, tak? Czyli po prostu cały czas sankcje wobec Rosji, jak to powiedział właśnie jeden z moich rozmówców, pan Jakubik od energetyki, on się zajmuje energetyką, pan Wojciech Jakubik, on powiedział: spokój, sankcje, solidarność. No właściwie to. Okej, czyli większych zagrożeń Europa nie ma, będzie się dobrze, rozumiem, rozwijać. Znaczy, ja od razu powiem, nie będziemy wchodzić teraz w dyskusję, mam odmienny pogląd od twojego i z chęcią się umówimy na następne spotkanie, wtedy sobie możemy, jeżeli widzowie będą chcieli, żebyśmy podyskutowali i przedstawił... Ja też zapraszam was jakby swoje uwagi, bo uważam, że Europa przestaje być konkurencyjna i w wyścigu tym światowym i w gospodarkach światowych po prostu coraz bardziej często odstaje, szczególnie od niektórych gospodarek azjatyckich i od gospodarki amerykańskiej. I to będzie problemem. Uważam, że demografia jest problemem. Uważam, że migracja i brak pomysłu na wspólny i sensowny program migracji dla całej Unii Europejskiej jest problemem. Więc ja jestem po prostu większym pesymistą, a ty jesteś większym optymistą. Tak, rozumiem. Tak. A więc... Ja myślę, że my jesteśmy w dużym stopniu napędzani. Ja po prostu się wyuczyłem sobie taki nawyk po prostu nie zgadzania się z tłumem tylko dlatego, że on coś mówi. Muszą być jakieś dowody. Na przykład na przykład jest coś takiego, że zasadniczo nie każdy musi iść w komputery, nie każdy musi iść w takie rzeczy. Niektórzy mogą robić tylko podzespoły do nich, niektórzy mogą, to naprawdę nie jest problem. To się u nas przedstawia jako problem o wiele większy, niż to faktycznie jest, bo to się można potem zastanawiać, kto ciągnie za te najważniejsze sznureczki w ekonomii, czy Holendrzy, którzy mają matrycę do chipów, czy też chipy same w sobie, które są na Tajwanie, a mają się przenieść do Japonii. Japonia jest sojusznikiem Europy i Stanów Zjednoczonych, więc czy to jest problem? No i tak dalej. Więc ja jestem znacznie większym optymistą niż Polacy co do Zachodu zazwyczaj są i polscy intelektualiści też. Więc tutaj absolutnie żadne zdziwienie z mojej strony. Natomiast jeśli chodzi o Azję, to nie byłbym takim optymistą, dlatego że generalnie dostaje się, bo są rzeczy, których nie widać w ekonomii na tych kartkach.
na tych wszystkich statystykach. To są takie rzeczy, że na przykład nie zainwestujesz w tym kraju, bo się boisz, że ci zabiorą tą twoją firmę, bo tak powie Xi Jinping, żeby chciał ją mieć. Tak jak dawniej cesarz. Dlatego wszyscy kupcy schodzili na południe i tam inwestowali. Nie tylko na Tajwan, tylko w ogóle na szeroko pojęte południe, żeby być dalej od cesarza i jego zachcianek, bo cesarz jeździł z tym twoim dworem, więc częściej wizytował północne prowincje, więc wszyscy. Dlatego na południu mamy de facto drugą cywilizację chińską, czyli taoizm, Chiny, wiara w przemianę i tak dalej, pracę nad sobą. I tak narodziła się bardzo duża diaspora chińska, która obejmuje całą Azję Południowo-Wschodnią. Tak jest. A mój pesymizm i optymizm w stosunku do Azjatów może wynika, że dużą część życia tam spędziłem i mam chyba troszeczkę inne jakieś postrzeganie, ale też na przykład nie jestem takim optymistą w stosunku do Chin, to zresztą Ci wielokrotnie mówiłem, ponieważ Chiny muszą się zmierzyć ze swoimi problemami, które po prostu partia odkłada, bo tak jest wygodniej, a one nie znikają, tylko się odkładają na kubkę i kiedyś po nie trzeba sięgnąć. No, Japonia, Korea Południowa to są nasi sojusznicy de facto, to są sojusznicy naszego sojusznika, więc też jesteśmy cały czas w tym obozie wygranym i te technologie będą cały czas krążyć. I po prostu ja jestem jakby sceptyczny wobec dramatyzowania, ale jasne, bardzo chętnie. I ja tutaj jest pełna racja, nie ma co dramatyzować. Tak, natomiast ja widzę chyba dużo zagrożeń, ale też widzę dużo szans i myślę, że taka dyskusja kiedyś powinna się pojawić między nami i ona byłaby pewnie cenna dla widzów. Natomiast teraz, no właśnie, przejdźmy do tych pytań od widzów. Tak myślałem. Tak, bo tutaj co należałoby uczynić, aby Unia Europejska wróciła na ścieżkę wzrostu? Tu uważasz, że ona jest z grubsza i że to nie jest tak źle. Ja uważam właśnie, że nie, ale to sobie zostawimy na osobny chyba program. Ja powiem tylko jedną rzecz jeszcze do tego, bo rzeczywiście zostawmy to na oddzielną rozmowę. Przy okazji ja też Was zapraszam na mój kanał, jakbyście mieli ochotę, jakieś sugestie takiej współpracy. Oczywiście. To po programie sobie ustalimy kiedy, jak. Jasne. Ja powiem tylko, że wydaje mi się, że cały czas myślimy w tych kategoriach PKB, a ona nie pokazuje wszystkiego, bo tak naprawdę bardzo liczy się też zaufanie do swojego państwa. Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo ja jestem chyba z większych krytyków tego wskaźnika, którego bardzo nie lubię, no bo to jest taki fetysz dla rządów, szczególnie tych krajów takie jak Chiny i Rosja, zauważ, że tam ale PKB. No i to powoduje, że ten wskaźnik jest po prostu fałszowany. No i zresztą widać, że jak gdyby wielokrotnie mówiłem, zadłużając się, no to można to PKB pompować prawie że pod sufit. No i na przykład to jest jeden z problemów obecnych Chin, czyli olbrzymie zadłużenie, tak? Bo tam się mówi o zadłużeniu USA, które nie jest problemem, wielokrotnie mówiłem dlaczego, ale w przypadku Chin już jest. Ale sobie słuchaj, wróćmy do tych pytań od widzów. No i chyba to będą takie konkretne pytania. Dlaczego wielka rewolucja francuska, w której trakcie zginęło wiele osób, jak również w trakcie wprowadzono masowy terror, jest lepsza od pokojowej przemiany, która zaszła w tym samym czasie w Rzeczpospolitej? Tu jest pewna teza, natomiast to jest jakby 4 pytania żebyś się wgniecione do jednego. To jest jakby, tak jak mówiłem już, jak mailowo pisaliśmy, to jest jakby 4 pytania zgniecione w jedno pytanie. Bo tutaj są ze 4 tezy też postawione. No tak, są pewne tezy, ale jakie jest twoje zdanie? Pokojowa. Ja nie uważam, że był jakikolwiek wspólny mianownik między tym, co się działo w Polsce w latach 90. i tym, co się działo we Francji w latach 90. Nie ma wspólnego mianownika, więc my mamy inne problemy. Nie, wiesz co, chyba chodzi, że wtedy, w tym samym czasie z tego, a nie w latach 90. A w latach 90. 1790 oczywiście. Aha, no tak, jasne. Nie.
w latach 1790. W Polsce i we Francji są kompletnie inne problemy. Polska jest niewydolnym krajem, który nie może się zreformować i w którym szlachta torpeduje wszystkie reformy. To jest zupełnie inny problem niż to, że Francja postanowiła wprowadzić radykalnie demokratyzujący się ustrój, przy którym są jeszcze różne partie i każda widzi trochę przyszłość Francji inaczej. I w związku z tym, że wprowadza dosyć radykalnie inny ustrój niż to, co do tej pory we Francji było, jest skłócona ze wszystkimi sąsiadami, jest na wojnie z nimi. Nie ma tutaj wspólnego mianownika między tymi dwiema sytuacjami, czyli w Polsce generalnie państwo przestało istnieć i jeżeli nie było polskiego państwa, bo ono skapitulowało względem szlachty i innych takich rzeczy, no to przyszły inne państwa, które zagospodarowały tą przestrzeń. I tak, to się odbywało de facto pokojowo. Przy pierwszym rozbiorze Karol Radziwiłł próbował stoczyć bitwę pod Słonimiem na przykład. I to było tak, że najpierw było po 1000 osób z każdej strony, tak, a potem przed pierwszym rozbiorem, a potem przyszedł kolejny 1000 Rosjan, a Radziwiłł już nie miał 1000 kolejnych ludzi, miał 1000 armię. No, to było, więc tak, generalnie zniknięcie Polski z mapy Europy, ono się dokonywało od już właściwie XVII wieku, kiedy szlachta stwierdziła, że nie ma potrzeby mieszać uprawiania w ogóle polityki zagranicznej, bo jak my się nie będziemy wtrącać w sprawy innych krajów, to inne kraje też nie będą wtrącać w sprawy nasze. I jednocześnie można nie robić reform, uznawać, że państwo to szlachta, że Polacy to szlachta, i tak dalej. Więc myśmy po prostu zlikwidowali swoje państwo. Austriacy, Rosjanie i Prusacy de facto po prostu to jest ostatni akord naszego samo zlikwidowania. I to tylko to. Więc tego nie da się porównać z czymś takim, że mieszka się we Francji i są różne partie. Na początku rewolucja nie jest aż tak radykalna. Na początku rewolucja zmierza w stronę ustroju brytyjsko-podobnego, to jeszcze tak jak to Francuzi rozumieli. Montesquieu już nie rozumiał ustroju angielskiego, ale myślał, że go rozumie. I tak montesquieuszowsko chciał na przykład Mirabeau. Ale byli też na przykład les Américains, którzy właśnie chcieli wzorować się jak Lafayette, wzorować się na amerykańskim ustroju. Więc na początku już nie wiadomo, jaki ustrój ma właściwie tym być. Nie wiadomo, czy król będzie współpracować, czy nie będzie współpracować. Się okazało, że nie będzie współpracować. Doszło do radykalizacji i walki między partiami rewolucyjnymi. To jest kompletnie nieporównywalna sytuacja. Czasami się porównuje sytuację Vendei na przykład, bo o Vendei się dużo mówi, czyli de facto wojny domowej we Francji, gdzie siły antyrewolucyjne groziły tym, że pojawią się w Paryżu, więc na wszelki wypadek już tam rewolucjoniści poszli i to był ten czas największego radykalizmu akurat zaczynającego się w Paryżu i tam oczywiście rewolucjoniści przyszli i zaczęli z nimi walczyć, tak? I obie strony popełniały zbrodnie, więc trudno powiedzieć, które zbrodnie należy przypisać rewolucji, a które kontrrewolucji, ale często się porównuje rewolucję francuską na przykład z rewolucją bolszewicką. To wynikało z tego, że sam Lenin chciał nawiązać do tradycji rewolucji francuskiej. Tylko problem polega na tym, że on nie stanowił żadnego czegoś podobnego jak rewolucja francuska. Rewolucja francuska to była po prostu wprowadźmy radykalne zmiany polityczne, tak jak dotychczas tylko w tych oświeceniowych i nie tylko oświeceniowych klubach mówiliśmy. I wprowadźmy je najlepiej wszystkie jednocześnie, tak że się wszyscy pokłócili i rewolucja francuska tak naprawdę to jest jakieś 5 rewolucji po kolei. Natomiast rewolucja, na przykład zbrodnie rewolucji bolszewickiej są kompletnie innego rodzaju. One są na zimno. Czyli jedzie Feliks Dzierżyński, to jest najlepszy obrazek, czym jest rewolucja bolszewicka 1917. Jedzie ta ukradziona zresztą tym eserowcom i tam innym, mniej radykalnym elementom, prawda? Jedzie Dzierżyński i on już myśli na zasadzie, kogo zabić, kto by mógł nosić broń i kto jest z tych wiosek okalających Moskwę i tak dalej, i Petersburg. I jak to trzeba i dużo ludzi młodych, którzy są zdolni nosić broń, zabić profilaktycznie, żeby oni nawet zanim jeszcze pomyślą, że mogliby nosić broń przeciwko rewolucji za cara czy coś, już byli martwi. To jest kompletnie to jest inny mental w ogóle.
Więc rewolucja francuska to jest zajadła walka między rozmaitymi koncepcjami politycznymi i walka z kontrrewolucją i walka też z agentami austriackimi, hiszpańskimi, brytyjskimi, którzy cały czas coś tam grandzili, sabotaże robili. Oczywiście tam Danton jak występował, czy inni, Danton to miał największą obsesję na punkcie agentów, on występował, to oczywiście jeszcze zwielokrotniał, prawda, tą całą kwestię, ale jednak rewolucja się dzieje cały czas podczas wielkiej europejskiej wojny tak naprawdę. I wtedy radykalizm jest czymś normalnym, takim w cudzysłowie. Natomiast rewolucja październikowa, no zasadniczo Europa wstrzymała oddech, bo się zajmowała I wojną światową, więc Rosjanie robili sobie to sami, tak, przez pierwszy moment. Potem są owszem tam wspieranie trochę tych białych, bo na różnej zasadzie. Najwięcej tutaj białych wspierali Francuzi, ale były też takie pomysły japońsko-amerykańsko-brytyjskie i tak dalej. Tak jest, tak jest. No i tu mamy taką, to jest totalnie coś innego, ale ponieważ to się nazywa rewolucja, to my tak szukamy odpowiedników, a gdzie jest odpowiednik tego, co robił Dzierżyński? No nigdzie, bo to jest coś zupełnie innego. Taka jest moja odpowiedź. Okej. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dotyczy chyba rosyjskiej duszy. Jaka jest geneza światopoglądu kształtującego Rosjan i ich niezrozumiałe dla ludzi Zachodu zachowania? No są te teorie, że sama geografia wpływa na mental rosyjski, że kraje o odsłoniętych granicach mają psychozę strachu i to by mogło powodować, że Rosjanie mają ten syndrom oblężonej twierdzy. Wielokrotnie się o tym mówiło. No porównajmy sobie geografię Hiszpanii albo Francji, tak? Pireneje, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Morze Śródziemne. No, Francuzi właściwie mają tylko taki mały pasek z Belgią do zabezpieczenia. Hiszpanie nawet tego nie muszą robić praktycznie. Nie? No, powiedzmy, że Gibraltar to może jest takie dziwne miejsce, które trzeba zabezpieczyć. No, i to jest właściwie, i to rzeczywiście wpływa na Hiszpanię. Myślą, że to, że Brytyjczycy posiadają Gibraltar, że to jest jakiś poważny problem, bo to widać, że to im wchodzi na ten mental właśnie zagrożeniowy. A Francuzi mają to ała na punkcie właśnie tego planu Schlieffena i tych innych niemieckich zamierzeń podboju Francji, czy też zaatakowania Francji. Chociaż na przykład w II wojnie światowej to Francuzi są stroną atakującą na początku profilaktycznie Niemców i to walcząc z nimi w Belgii, więc to jest bardzo ciekawa obrona przez atak. W każdym razie, co stanowi rozwinięcie tego mentalu, że atakujemy Niemcy, bo Niemcy wcześniej zaatakowały Polskę, tylko polska armia zniknęła, zanim można było jej pomóc. No ale w każdym razie, więc widzimy, że każdy kraj ma jakieś geograficzne ała swoje. My też oczywiście leżymy na tej nizinie, mamy twarde granice. Tak, oczywiście. Niemcy też mieszkają w większości na nizinie północnoeuropejskiej, więc kraje z otwartymi granicami są zazwyczaj bardziej agresywne, bardziej panikują. No a Rosja jest tak otwarta, jak tylko się da, prawda? Jest otwarta, rzadko zaludniona. Dla rosyjskiego mentalu byłoby najlepiej po prostu ograniczyć swoją bytność tam do Kazania, gdzie się zaczyna de facto inna kultura już na Kazaniu, który podbił Iwan Groźny, więc zasadniczo to by było dla Rosjan lepiej. Natomiast no oczywiście oni chcą żyć w tym imperialnym i przyjmują to za oczywistość, no więc ceną za to jest to, że oni płacą właśnie tą sprawę. Poza tym w Rosji szlachta uzyskała prawa podobne do praw, tam u nas to miała aż za duże, ale praw zachodniej szlachty dopiero za Katarzyny Wielkiej, bo to ona po prostu zaczęła do szlachty rosyjskiej tak samo podchodzić, jakby podchodziła w Niemczech, gdzie się urodziła, dosłownie w Anhalt-Zerbst tam. A właściwie się urodziła w Szczecinie, ale bo jej tata pracował dla Prus, więc w pruskim mieście. Ale właśnie to jest ta ciekawa kwestia, że ona zaczęła podchodzić do tych szlachciców jako do takich, no, którzy nie muszą konkretnie na przykład stawiać się na wezwanie. Dotychczas było takie umowna sprawa, że generalnie każdy
szlachcic jest zobowiązany do służby wojskowej. Wiadomo, że tego się nie udałoby nigdy wyegzekwować, ale było coś takiego. A ona wprowadziła, że zasadniczo nie i kilka takich przywilejów nadała. Więc do tego momentu, kiedy jest Katarzyna II, to Rosja funkcjonuje jak Turcja, bo sułtan też dysponuje życiem i śmiercią każdego swojego poddanego, bez żadnego, że szlachta, że coś tam. Tam są tylko gubernatorzy, tam nie ma szlachty. Więc jest oczywiście kwestia taka, że szlachcic to nie jest po prostu zwykły człowiek, to jest człowiek, który jest uprzywilejowany. Ale tutaj mówimy o czymś innym, tu mówimy o tym, gdzie jest ta granica władzy państwa. Więc Rosjanie są przyzwyczajeni tak samo jak Turcy, że władza państwa nie ma granic po prostu, że oczywiście tak naprawdę to mają, ale umownych żadnych nie ma. Nie ma żadnego umowy, że powinna mieć albo coś takiego, że gdzieś tam się zatrzymać. Tam nie było kościołów protestanckich albo kościołów katolickiego, które mogą mieć inne zdanie niż to, co tam de facto arcykapłanem prawosławia był car, a nie żaden tam metropolita i zawsze tak było, więc w zasadzie po prostu Rosjanie mają bardzo taki uproszczony światopogląd na zasadzie, że jak to było, zakony pisze cja dla podczynionych, tak? Albo podczynionym, czyli prawa pisze się dla poddanych. A nie ma tej wzajemności prawnej między, że czegoś państwu może jednak nie wolno robić z obywatelami. A czy nie ma też takiego uproszczenia u nas, bo my traktujemy też tą ludność rosyjską jako taki jednolity twór i nie chodzi mi o to, że tam są narody, tylko że mamy te podziały jednak takie silne, ekonomiczne i jednak nawet Związek Sowiecki, który, że tak powiem, próbował przeformatować stworzyć sowieckiego człowieka, no nie udało się, tak, czyli no mieliśmy tą klasę, powiedzmy, tych oligarchów, czy tych bojarów, tą klasę, tą średnią, z którą teraz największy chyba problem ma Rosja, bo wyjechała ta klasa średnia, tudzież biednieje w zastraszającym tempie. No i to chłopstwo, osławioną Głubinkę, która już teraz nie mieszka na Głubince, tylko w tych małych miejscowościach, tak? Natomiast no ten mental często gdzieś jest podobny, że trzeba napisać list do tutaj i ktoś za nas rozwiąże ten problem i tak dalej, bo myślę, że często właśnie tu jest, bo mamy tak naprawdę, można powiedzieć, to Zubarewicz kiedyś mówiła, mamy takie 4 Rosje i te 4 Rosje już od cara istniały i nawet ten Związek Sowiecki nie zmienił tego, a w Rosji naturalnie to gdzieś wróciło. I druga rzecz, czy ty uważasz, bo też taki powstał jakaś chyba taka, nawet chyba nie mit, taka nadzieja wśród niektórych ekspertów, ale i też widzów, że Rosja może upaść i rozbić się na części. Czy uważasz, że taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Ja jestem jednym z tych bardziej sceptycznych co do tego, czy Rosja może się rozbić na części. Myślę, że to jest takie nasze trochę życzeniowe myślenie, a to wcale nie byłoby takie dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, bo trudno powiedzieć, jakby to było. Natomiast jeśli chodzi o oligarchię, to tak, też chciałem o tym wspomnieć. Oligarchia jest zawsze zagrożeniem dla obywatelskiego takiego ducha, no bo są ci równiejsi od równych. I był taki, nie pamiętam jak się nazywał ten brytyjski pisarz, który napisał książkę Ostatni Rosjanin, polecam, nie pamiętam niestety autora, jakiś John Barclough, czy takie brytyjskie nazwisko, co tylko oni takie mają, czy tam Ołguchów, o EGH jest dużo nazwisko chyba, John Barclough, czy jakoś tak. On napisał książkę Ostatni Rosjanin i tam mówił o rozmowach z tymi nowymi ruskimi właśnie w Moskwie i Petersburgu. I mówił, że o ile w Moskwie i Petersburgu można liczyć na... Oliver, tak, Oliver. Tak. On mówił, że... No już tą książkę czytałem bardzo dawno, więc... Ale mówił o tym, że o ile... Taka czerwonej okładce była. Warto przeczytać, naprawdę fajna sprawa. On mówił, że o ile w Moskwie i Petersburgu są wyższe standardy wszystkie, sanitarne, prawne, uczciwsze procesy i tak dalej,
bo w mniejszych miastach czasami oligarcha potrafi trząść całym miastem, tak? I jest proces tak jak on sobie, albo regionem, tak, dokładnie. Zresztą sami moi rosyjscy znajomi też mówili, bo mam trochę takich, którzy są putinosteptyczni, że tak powiem, no to nadal rozmawiamy i na przykład jeden z nich mi powiedział, że tak, to prawda, że w Petersburgu, w Rosji, jeszcze w Niżnym Nowgorodzie jest tak, że możesz mieć uczciwy proces. Krasnodar, możesz sobie tam jeszcze te większe faktycznie. Tak jest, ale na przykład oligarchia moskiewska czy petersburgska, to ona ma troszkę inny zaśpiew, to znaczy to jest tak, że oni idą do sklepu i myślą, mają kompletnie nieadekwatne wyobrażenia co do ceny produktów. Wszystko jest dla nich za tanie. Więc to mi przypomina trochę, jak to czytałem, to mi się przypomniała taka scena, kiedy ze swoją ulubienicą rozmawiał Franciszek Józef, cesarz Austrii Austro-Węgier i mówił: piękny naszyjnik pani ma, no musiał z 10 talarów kosztować. Ona na chwilę zamilkła, potem powiedziała, no wasza cesarska i tak dalej, on kosztował 10 000 talarów. Też niedrogo. To jest coś takiego, nie? Taki mental. Tak. Taki mental, więc tak, to na pewno zabija wszelkie poczucie, że jadą na jednym wózku i ja mam wrażenie, że właśnie Rosja jest takim miejscem, gdzie gry interesu ze sobą rozmawiają ponad głową pozostałych i tutaj tego chcą wywiadowcy, tego chcą biznesmeni, tego chcą jeszcze jacyś inni i tego chce wojsko na przykład, czy siłownicy tak zwani, czy jak to ich tam nazwać. No więc mamy takie grupki interesu. Na Ukrainie jest trochę podobnie, tylko teraz jak jest wojna, to Ukraińcy, widziałem i w programie, gdzie o tym mówili i też rozmawiałem z Ukraińcami i oni mówili, że teraz jak ktoś chce łapówkę, jakiś urzędnik, licząc, że właśnie ktoś będzie jakiś bardziej dofinansowany i podoligarchizowany wystarczająco, żeby dać ładną, sympatyczną, tłustą łapówkę, to się tego urzędnika filmuje i się zgłasza. Więc się pojawiła się od razu przy tym momencie, kiedy oni razem się bronią przeciwko Rosji, pojawił się ten mental trochę zachodni, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i musi być kurde po obywatelsku albo nie będzie w ogóle. Więc to też pokazuje, jaka jest różnica mentalna na przykład między obecną Ukrainą trochę, mimo zmienia się, początków. ale to jest proces. Tak, proces, to jest proces. Oczywiście, wszystko trwa, tak. Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłem na Ukrainie, tak, i to co teraz, no to jest zupełnie inny kraj, natomiast jest to proces, tak, to nie jest tak, że to w rok, 2 lata ten system oligarchiczny na Ukrainie zmienimy, no ale jakaś szansa moim zdaniem jest, szczególnie, że to też na przykład, bo często mówi się tutaj o współpracy Polski i Niemiec, to ja zawsze powtarzam, największym partnerem handlowym Ukrainy jest Polska. Ze względu na premię gospodarczą, no i na ten drobny biznes, który legalny, nielegalny, różne możemy sobie tam dyskutować, ale po prostu przepływa i tak będzie, niezależnie jak duże korporacje niemieckie mają interesy na Ukrainie, czy holenderskie, tak, my to często tak robimy, tak, że to rolnictwo i to te 10 tych korporacji, zapominając, że to Polska jest tym głównym partnerem, a nie na przykład Niemcy czy Holandia. Ale przejdźmy sobie, słuchaj, do następnego pytania. A Niemcy i Holandia są naszymi, więc się jakby zamyka wspólne kółko zainteresowania i właśnie tak, to prawda. Jest idealne pole do współpracy, tylko właśnie niepotrzebnie się napinamy, tak, jako jakieś napięcia. Tak. Chociaż akurat mówię, jako kraje powinniśmy współpracować, natomiast też to musi być zrozumienie, myślę, że po obu stronach, bo czasami też myślę, że po stronie tej niemieckiej też czasami to napięcie się tworzy, bo to nie jest tylko tak, że po polskiej. No, dla nich my nie jesteśmy najważniejszym sąsiadem, więc oni mają inny... Dla Niemiec my nie jesteśmy ich najważniejszym życiowym, jak my takim sąsiadem, tylko gdzieś numer 4 chyba, więc jest pewna nierównowaga i to zawsze tak trochę będzie. Może nie taka jak ze Stanami Zjednoczonymi, ale... Wiesz, tylko tu jest taki problem, że gospodarczo zaczynamy coraz bardziej ciążyć, czego oni jeszcze nie przetrawili w głowie.
Ale to Bo w jeżeli dużej mierze popatrzysz, ale to w dużej mierze w no, ogromnej mierze dzięki inwestycjom z krajów zachodnioeuropejskich, o czego my nie przetrawiali. ale rozumiesz, no to dobrze, no to co było pierwsze, kura, jajko, tak? No Są nie. skazani na nas. Najpierw są te firmy, ich No inwestycje, a potem dobrze, są dobrze. pieniądze. Nie. Tu nie No ma ale jajka i kury. przepływy, Jest tak. tylko jajko i jajko się nazywa Carrefour albo Lidl, albo Nie do końca, tak? To ma też taki możemy kiedyś napis podyskutować, wielkanocny. Tak. bo no właśnie, wiesz, i oni cały czas to tak traktują, jak ty to przedstawiasz i jest taki mental, a to zaczyna być różnie w tym biznesie i ten brak często właśnie tego partnerstwa no, powoduje też czasami takie napięcia niepotrzebne. Ale wróćmy To na sobie inną rozmowę. Ja na inną uważam, że rozmowę. to jest prawidłowy ogląd świata, co nie znaczy, że nie mogliby być dla nas milsi czasem, ale w porównaniu z tym, jak my o Niemcach potrafimy opowiadać, Tak, tylko to że się jest zmienia. zdrowie. Nasza pozycja, że tak powiem, w Europie się zmienia. Ale nie na tyle, jak my sobie wmawiamy. Dobra, to jest na inną rozmowę. Dobra. Następne pytanie może. Słuchaj, która z interwencji militarnych USA w XXI wieku uważasz za jednoznacznie pozytywną, a które za negatywną? Tak, jakbym prosił, żebyśmy nie każdego konfliktu omawiali szczegółowo. Jasne. No wydaje mi się, że są interwencje, które wynikają z tego, że coś się akurat zdarzyło i one są takie trochę na łapu-capu, czyli na przykład Afganistan wydaje mi się taką interwencją. Jeżeli ona miałaby się udać, to tam by musiano zrobić więcej tego, co doradzał mój idol, bo tam mówiłeś, że jakieś pytanie też o autorytety na przykład. To na końcu, zaraz. Tak. To na przykład właśnie Joseph Nye doradzał, żeby zainwestować po prostu tam w szkolnictwo, w taką infrastrukturę, żeby ci młodzi Afgańczycy zobaczyli to wszystko. Na przykład taki dar trochę dać, a nie tylko wojsko. Więc trochę przegapiono tą możliwość. Bo takiego kraju, który funkcjonuje tak, jak funkcjonuje obecnie Afganistan i zawsze funkcjonował, czyli są miasta, a poza tym są górale i oni wchodzą czasem w terroryzm, no to de facto nie da się takiego kraju ujarzmić, unowocześnić, bo tam nie ma na czym budować. Natomiast na przykład, a bardzo często zauważyłem, że ponieważ to takie kraje jak Francja i Niemcy, tutaj będę krytykował dla odmiany, były przeciwko boots on the ground, przeciwko Husajnowi 2 lata później, to u nas się ukształtowało taka opinia, że Afganistan to w porządku, a Irak to katastrofa. Moim zdaniem w Iraku w ogóle warto było robić taką interwencję. Zamierzano robić interwencję przeciwko Husajnowi już od wielu lat. Nadarzyła się okazja, więc to była przemyślana bardziej sprawa. Oczywiście ona miała też swoje wady, ale Irak jest krajem, który jest w tym sensie dojrzały, że tam rzeczywiście jest jakaś kultura nowoczesnego państwa. Natomiast w Afganistanie czegoś takiego nie ma. Więc żeby móc zbudować nowoczesne państwo, to najpierw tam musi być jakiekolwiek państwo. I ja uważam, że to takie rzeczy powinny tutaj decydować. Na przykład zauważyłem, że Barack Obama na przykład nie zainterweniował w Syrii, ponieważ uznał, że tam żadna ze stron konfliktu nie jest fajna, nie wyznaje naszych czy podobnych do nas wartości. Na przykład Bashar al-Assad jest rzeczywiście okrutnym prorosyjskim dyktatorem, natomiast ci, którzy by chcieli go obalić, są na przykład pod względem... Nie są lepsi, tak. Nie są lepsi, bo pod względem islamu są dużo bardziej radykalnie od niego. On jest alewitą i to jest taki bardziej soft. Akurat pod tym względem soft. On jest hard w sensie świeckim. Więc krótko mówiąc, są takie, gdzie po prostu da się coś zrobić i są takie, w którym o ile się nie podejdzie jakoś niekonwencjonalnie, jak na przykład zalecał Joseph Nye, to trochę nie ma z czym, to będzie się trzeba wycofać w którymś momencie i tyle. Więc ja na przykład uważam Afganistan za generalnie rzecz biorąc, nie powiem, że 100%, generalnie rzecz biorąc projekt nietrafiony. To nie jest żadna porażka dla Stanów Zjednoczonych, bo to jest i tak gdzieś tam malutki włosek gdzieś tam, ale strata dużo pieniędzy i dużo czasu. Natomiast porażką dla Ameryki to byłoby, nie wiem, wojna z gangusami w Kalifornii, taką na tej skale, która jest w Meksyku na przykład. Czegoś takiego nie ma w Stanach. Natomiast sprawa Iraku,
no to tu jest kwestia taka, że tam popełniono też błędy, bo odebrano broń członkom partii Baas i oni się strasznie bali samosądów i niektórzy zasilili od razu kolejną partyzantkę i trzeba było robić operację Surge, żeby zwalczyć tą partyzantkę, czyli sami Amerykanie wywołali problem, którego nie było, ale generalnie rzecz biorąc nie można już powiedzieć, że że jest tylko jedna demokracja na Bliskim Wschodzie, bo Irak jest drugą. I o tym się jakoś tak nie mówi, o tym, że można tam normalnie pojechać, że można tam normalnie być turystą, że można się czuć tam bezpiecznie, bo można. Oczywiście, że Iran podszeptuje tam tym szyitom, żeby wprowadzali ajatollahizm, mówiąc w wersji soft, ale generalnie jest to udana sprawa, więc ja mam wrażenie, że w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, bo to akurat w Niemczech i Francji też i jak z zachodnimi znajomymi rozmawiam, to też oni mają to jakoś przedstawione, że Afganistan jeszcze rozumiem, bo to była zemsta za 9/11, ale to nie rozumiem. No właśnie ja uważam, że najważniejsza jest skuteczność i czy jest jakiś pomysł, więc są takie interwencje prezydenckie amerykańskie, które mi się bardziej podobają i mniej. Okej, super. Przejdziemy do ostatniego pytania. Dużo było na temat, to już wywołaliśmy, ale powtórzymy, bo tutaj kto jest dla ciebie autorytetem i dlaczego uważasz, tych ekspertów wymieniałeś, to może ich nie będziemy wymieniać, to tam panowie na B, chyba jeszcze osoby, za szkodzącym interesom Polski, to już powiedziałeś, a więc myślę, że to chyba jest dla widzów jasne. Natomiast co decyduje, czy ktoś się znajdzie na tej liście? Tak, można, nie wiem, osób, które szkodzą, tak, w twojej opinii i z którymi należy polemizować, na przykład na twoim podczas wypowiedzi. Co jak gdyby decyduje? Jaka postawa? Czy to jest jak gdyby... Możemy wskazać coś takiego? No, może zacznę od tych pozytywnych postaci, bo chodzi o polskie czy międzynarodowe? Bo jeśli chodzi... To jest pytanie od widza, to nie mam pojęcia, ale myślę, że no tak. Możesz podać międzynarodowe i polskie, tak, bo to pewnie będzie bliżej. Dobrze. No w Polsce jest generalnie znacznie gorzej z wiedzą tak zwaną, jak to się teraz ładnie mówi, geopolityczną. Jest znacznie gorzej niż na Zachodzie. Generalnie na Zachodzie każda pierwsza lepsza gazeta ma kogoś, kto lepiej się orientuje niż ci wszyscy nasi razem wzięci najczęściej. To jest taka różnica. Ja tego nie mówię, bo lubię Zachód, tylko tak po prostu jest. Jakby było odwrotnie, to bym się martwił, że Zachód nie rozumie spraw. I takie jest moim zdaniem właściwe podejście do naszych sojuszników, że martwimy się, że sojusznicy błądzą, a nie krytykujemy czy walimy w nich czy coś. Do walenia w kogoś to jest Rosja obecnie i to nie dlatego, że jest Rosją, tylko dlatego, że Putin robi co robi. Natomiast kwestia jest taka, że na przykład właśnie Joseph Nye, właśnie program na przykład Billa Mayera, który jest chwalony w Stanach Zjednoczonych za to, że potrafi tak wbić także parę szpilek demokratom, bo on jest demokratą, ale mocno jedzie po wołkizmie na przykład i tych innych rzeczach dziwnych po stronie demokratycznej, kłanianie się Chinom na przykład przez biznesy rozliczne w Stanach i tak dalej. Do jego programu niedawno zaprosił Jane Ferguson i ona mówili o wojnie właśnie ukraińsko-rosyjskiej i jak długo powinni wspierać tą wojnę, wspierać wysiłki ukraińskie i mówił o tym, że właśnie porównał to z Afganistanem i Irakiem i ona powiedziała, że niestety to się nie da porównać, bo wojny w Afganistanie i w Iraku to były wojny antyterrorystyczne, więc one są trochę z niewidzialnym przeciwnikiem. Tutaj mamy kompletnie inną sytuację, więc nie ma wspólnego mianownika. I ja żeby coś takiego usłyszeć, by się wydawało, że proste, nie? To nie jest właśnie, mało kto tak porównuje te wojny tak na serio, żeby coś tam właśnie z tego wyciągnąć, więc w programie Billa Mayera eksperci zawsze jacyś się znajdą, którzy to zrobią, albo on sam odkryje pewną zależność, którą inni przeoczyli. Poza tym uważam, że w Polsce się czyta nie tych ekspertów, co trzeba, od geostrategii, geopolityki, czy jakkolwiek to nazwiemy, stosunków międzynarodowych, ja najbardziej lubię określenie, to
Na przykład polecam, zwłaszcza tym bardziej prawicowym, polecam Roberta Kaigana, który się doskonale rozprawił zarówno ze zwulgaryzowanym Fukuyamą, którego mamy pod dostatkiem, bo Fukuyama nie mówił tak prostolinijnie, jak to się go przedstawia, ale także rozprawił się z Huntingtonem, na przykład pokazując, że de facto świat nie jest podzielony cywilizacyjnie, jak mówił Huntington, tylko jest podzielony na zasadzie takiej, że halo? Aha, wróciłeś, tak. To jest jakiś techniczny. Mhm. Już jesteś. Tak, więc o Huntingtonie mówiłeś. Robercie Kaiganie też. On właśnie fantastycznie jednocześnie jakby zaorał zwulgaryzowanego Fukuyamę i Huntingtona, Huntington sam jest uproszczoną myślą już od razu, bo my nie mamy podziałów cywilizacyjnych na świecie, tylko mamy takie same podziały jak w zimnej wojnie, dokładnie takie same, czyli ideologiczne, czyli mamy rasę, nie wiem, żółtą, tak, konfucjańsko-żółtych, proszę bardzo, mamy Japończyków, a oni mają Koreę Północną. My mamy białych takich, tak, Amerykanów, Niemców, Francuzów, Holendrów, oni mają Rosjan. My mamy Arabów z Jordanii, oni mają Arabów z Syrii i tak dalej. Czyli jest podział, więc ja uważam, że to niby prosta rzecz, tak, ale ja to zauważyłem u Roberta Kaigana. Nie zauważyłem takich istotnych dla świata rzeczy u ludzi, których poleca Bartosiak, na przykład typu Kolbe, gdzie cały czas jest międlenie tego samego, jak tam odpowiadać na prierządność, jakby powiedzieli Rosjanie, naprężenie międzynarodowe i tak dalej, gdzie jest w kółko wałkowane to samo. I więc polecam Lucasa też, który pisał o nowej zimnej wojnie w 2005 roku, o nowej zimnej wojnie z Rosją, nie? Brytyjskiego eksperta, prawie nieczytanego w Polsce. Te dwie osoby wiedziały z tymi, którymi rozmawiamy o tych sprawach, kto to jest w ogóle Edward Lucas. Więc to są dla mnie autorytety. One są kompletnie gdzieś tam obok, bo liczą się ludzie, którzy by chcieli się jakoś dogadać z Rosją, typu Mersheimer i takie inne osoby zalecane przez Bartosiaka, i o to mam do niego największe pretensje. Że nawet jak on ma do czynienia z jakąś wartościowszą myślą, typu Kissinger na przykład, to on tego Kissingera przedstawia jakiegoś bulldoga bez zasad. A Kissinger w swoich książkach pisze, że wartości amerykańskie oczywiście, że muszą być chronione, wartości zachodnie oczywiście, że muszą być chronione, a teraz się zastanawiamy, jak to robić, i o tym będą te książki. Czyli jakby nie, to Kissinger nie był cynikiem, ale utrwalono taki jego obraz i ja mam pretensje do tego, że nawet jak Bartosiak czy Zychowicz mają do czynienia z ekspertem wysokiej klasy, to tak odkręcają go, że najwartościowsze, co tam jest, gdzieś tam zmyka. Za wysoce szkodliwą uważam w Polsce to dobrą robotę robicie wy na przykład, z czego się cieszę, że z wami rozmawiam. Ale my bardziej ekonomicznie, wiesz? Tak, ja wiem, wyjątkowo ale troszeczkę politycznie. Jasne, ale generalnie jest tak, że w Polsce dominują na internetach i w przestrzeni takiej ogólnointelektualnej osoby, które zasadniczo mają podobny sposób do Białorusi czy Rosji myślenia, tylko w przeciwnym wektorze co najwyżej, niestety. Albo myślą symetrystycznie. Ja mam największy problem z Bartosiakiem i z Wojczalem. Wojczal to jest taki Bartosiak o dobrej woli dla mnie. Bartosiak to jest taki człowiek, który prawdopodobnie biznesowo podchodzi do wszystkiego i mu nie zależy specjalnie na prawdzie. Natomiast Wojczalowi chyba zależy, ale on też jest symetrystą, nie rozumie. Tak, zależy. Rozmawiałem kilka razy i jest bardzo zaangażowany z pieniądze, że tak powiem, ma jasne, zupełnie z czegoś innego, a w przypadku chyba... Oczywiście. Więc tu to nie jest jego główne zajęcie, tak? Zgadzamy się, tak, ja też tak uważam. Ale on także myśli, że najpierw są interesy państwa, jakieś domyślne rzeczy, które każde państwo na świecie robi, a potem są dopiero jego ideały, kultura i wartości, a tak nie jest. I to jest niestety taki jakby ześlizgiwanie się w symetryzm. Ja próbowałem trochę mu to powiedzieć, ale
to tak ciężko było. Potem jak on napisał tą swoją książkę, to ja ją skrytykowałem i on się na mnie obraził i tak dalej. Ale generalna rzecz jest taka, że ja na przykład nie uważam, że to jest jakiś problem, że ja się z kimś pokłóciłem, bo tu chodzi o zasady, a ludzie patrzą na zasadzie, czemu Napierała nie dogadał się z Wojczalem. No może dlatego, że Wojczal mówi dziwne rzeczy, z którymi nie można się zgodzić, tak? To jest taka rzecz. Natomiast mi nie zależy na tym, że mieć mnóstwo znajomych YouTube'owych. Ja mam znajomych takich, którzy mówią rzeczy, które uważam za wartościowe i na tym polega moje przyjaźnie i sojusze YouTube'owe. Bo tak a propos tej listy, bo mówiłeś o tych listach, ja zrobiłem dwie listy. Co zrobić, żeby się znaleźć na liście? W Rosji jest dużo list, tak jak wiesz, tak? I tam można się znaleźć lub nie znaleźć na liście. To jest lista tylko dla moich widzów, kogo polecam, kogo nie polecam. To jest po to zrobione, że po prostu miałem dosyć pytań po prostu każdego kolejnego gościa, który zaczyna mówić. Nie, chodziło mi, wiesz, żeby zrozumieć, no bo bardzo często też było, że kogoś na przykład polecałeś, a potem przestałeś polecać, nie? Co jak gdyby decyduje, kto jest na tej liście, a co decyduje, że ktoś jest na... O to mi chodziło. No na przykład u Wojczala, ale to już było później, ale tym bardziej... Ale jakbyś mógł syntezować, tak, bo podajesz przykłady, to są różne rzeczy, tak? No dobrze, więc czy jesteś w stanie to syntezować? Nie, no jasne, oczywiście. Kryteriami jest to, że przede wszystkim nie wolno obrażać naszych sojuszników, bo to jest po prostu głupie i szkodliwe. I tak jesteśmy... Bo ja sobie teraz będę plusiki i zobaczę, czy do której listy się... Ale dobrze, ale daj mi skończyć, bo to nie jest takie proste, żeby tak w dwóch słowach. Kwestia jest taka, że musi być dobra wola w stosunku do naszych sojuszników zachodnich. To jest podstawa. Jeżeli tego nie ma, albo to znika, to ja też znika ten człowiek z mojego radaru i ja przestaję go polecać. Jeżeli na przykład pojawiają się jakieś takie pisowskie wtręty, że Polska rośnie i Zachód uważa, że to jest źle i chce, żeby Polska była znowu przewrócona czy coś. To są bzdury, nie ma na to żadnych dowodów. Co najwyżej są jakieś niezręczności dyplomatyczne i to głównie po naszej stronie. Po tamtej też się zdarzają, zgadzam się, ale w stopniu na tyle niewielkim, że to nie ma wpływu na te kwestie. Więc to jest dla mnie coś w rodzaju takiego szuryzmu geopolitycznego. Przypisywanie złej woli naszym zachodnim sojusznikom. To jest nie tylko, nie ma na to dowodów, prawie nigdy, ale i prawie w żadnej sprawie, natomiast jest to także kompletnie kontrproduktywne, tak? Kontrproduktywne, bo jak nie nasi sojusznicy, no to kto? Mamy wrogów prawdziwych, tak? To jeszcze... No Rosja nie. Rosja nie? Co w jakim sensie? No Rosja nam nie będzie pomagać, bo nie jest naszym sojusznikiem. No ale Rosja nie jest naszym sojusznikiem, nie, no właśnie. Aha, w ten sposób pytasz, dobra, bo ja myślałem, okej, dobra, nie, bo jestem skupiony jeszcze na tych innych cechach, które jakby... Nie, mów, bo ja sobie zapisuję i notuję, do której teraz sobie plusiki daję, albo minusiki. Ci powiem, co mi wyszło. Ale ja was chyba wymieniłem na tej plusowej, chociaż nie wiem. No ale wiesz, teraz nie pamiętam już, bo to dużo kanałów. Ale jest w ogóle na przykład to, że jeżeli ktoś na przykład nie rozumie takiej rzeczy, że w Chinach rozstawisz sobie stoisko z paróweczkami, jak to się mówi, jak to lepszy komentator mówi, że fantastyczny kapitalizm, paróweczki bez sanepidu. To faktycznie, paróweczki są bez sanepidu i wszyscy tam będą, to mówię takimi skrótami myślowymi, żeby to też nie trwało za długo, ale raz zje je ktoś ważny, kto jest ważny dla partii. I tak jak do tej pory mogłeś robić wszystko, bo była anarchia, to od tego momentu zaczyna się despocja. Nic nie możesz nigdzie zrobić, nie możesz już w ogóle nikomu nic sprzedawać, nie możesz wyjechać z kraju i tak dalej. Jest ten system kredytu społecznego i tak dalej. I ciężko to wytłumaczyć naszym Januszom, Januszeksom, konfederatom i tak dalej, że wolność to nie jest anarchia, a później od czasu do czasu despocja, tylko wolność, której oni w ogóle nie zauważają, tych elementów despotycznych. Nieprzewidywalność to jest właśnie anarchia, to jest właśnie to, co jest najbardziej groźne. Anarchia jest tyranią już sama w sobie, bo nie wiesz, co ci wolno, czego ci nie wolno, nie wiesz, gdzie możesz się posunąć, nie wiesz, do czego się inni mogą wobec ciebie posunąć, żyjesz w ciągłym strachu.
I takim krajem jest Rosja, na przykład w Rosji chcesz zrobić fabrykę papieru, zbudować? Proszę bardzo, ale niech no tylko jakiś tam Siergiej Putinow, kumpel Putina, będzie miał obok fabrykę papieru i stwierdzi, że mu spadają za bardzo, bo przyjdą smutni panowie, dawni pracownicy specnazu albo czegoś tam i ci wszystko rozwalą i tyle będziesz miał z tego biznesu, prawda? I potem poskarżysz się, to ci zaczną grozić. Zaczniesz sam dochodzić z megafonem chodzić, to cię pobiją. Dalej będziesz chodzić, to cię zabiją. I nie idzie przetłumaczyć niektórym naszym prawicowym ziomkom tu w Polsce, że to jest niewola, a nie to na przykład, że ja na przykład nie chcę rozmawiać z Sykulskim, bo uważam go za zdrajcę na przykład, nie? Że ja nie chcę, to jest tylko mój prywatny deplatforming, on mu krzywdy nie robi nawet i tak dalej. Gdybym był ministrem, też bym powiedział, że należy zrobić mu deplatforming, to bym mówił tam, gdzie może, ale nie jestem ministrem, nie mogę takich rzeczy zrobić. Tak? Zresztą i tak na złość by wyhodował męczennictwo, więc pewnie bym tego nie zrobił. Tak? W każdym razie to niezrozumienie, czym jest wolność, czym jest wzajemność tego wolności. Ja mam czasem wrażenie, że na przykład dla tych, którzy są związani z Konfederacją i niektórymi pisowcami, wolność polega na tym, że się śmieci w lasach albo coś takiego. To jest dla nich kwintesencja wolności, tak? Że lasy się rozłażą, bo są niszczone drzewa, bo ktoś sobie baterie tam wyrzucił albo akumulatory stare do lasów, prawda? Więc po prostu jak ktoś promuje anarchię jako wolność, a wolność, czyli to, że obywatele jednak mają jakieś obowiązki, jest pewna wzajemność między państwem a rządem a rządzonymi i że są pewne obowiązki obywatelskie też, że to przedstawia jako tyranię, no to tacy ludzie też się znajdą na tej liście. To jest największa grupa tak w ogóle. Więcej jeszcze niż tych symetrystów geopolitycznych, czy po prostu ludzi, którzy wprost, na przykład Dylewski reprezentuje obie te rzeczy. Nie, na przykład Zbigniew Dylewski, dlatego że on jednocześnie mówi, że jeżeli Chińczyków spytać, czy żyją w wolnym państwie, to że oni odpowiadają tak, no to równie dobrze mogłeś ślepca spytać, jak wyglądają kolory. I że on to wprost daje wprost wszystkie dane chińskie i rosyjskie i w nie wierzy, mimo że my nie mamy, jak sam powiedziałeś, nie mamy dostępu do tych danych tak naprawdę. A do tego jeszcze ma ten właśnie taki paróweczkowo-anarchistyczny podejście do gospodarki. Także no po prostu jest tam z 3 powodów co najmniej na przykład. Nie? Niektórzy są z jednego powodu, ale to jest tylko to nie powstało w celu cenzury, bo ja nie mam takiej władzy i nie wiem, czy bym chciał mieć taką władzę, nie wiem, czy bym stosował, gdybym miał taką władzę, tylko to było zbiorcza odpowiedź dla moich widzów, co ja sądzę o tych kanałach, tak krótko. Nie wszyscy mają czas przejrzeć mój 1,5-godzinny film o Dylewskim, który nagraliśmy z Krzysztofem Łukszą. Nie każdy ma czas zobaczyć jakieś materiały Bartosiaku, nie każdy ma i tak dalej. Więc to było po to zrobione. I polecanych tak samo. Dobrze, ja zanotowałem sobie 2 plusy, 1 minus. Jeżeli widzowie chcą się dowiedzieć, na której liście jestem, to zapraszamy na nasz kolejny materiał. Dzisiaj dziękuję, Piotrze, że chciałeś ponad 2 godziny ze mną spędzić. Dziękuję widzowie, że wytrwaliście i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. Również i zapraszam do współpracy. Cześć.